Nigdy nie lubiłam klaunów i nie potrafię zrozumieć, dlaczego ktoś uważa tę formę rozrywki za przyjemną i ciekawą. Nawet jako dziecko czułam jakiś taki zły vibe od nich. Nie dziwię się więc, że są oni często głównymi antagonistami w horrorach. No dobra, a co jeśli taki klaun morderca żyje w normalnym świecie i jest twoim sąsiadem? Ja bym się przeprowadziła zapewne, o ile uszłabym z życiem. Choć w tym przypadku pewnie by mi się udało, bo ten, o którym dziś będę opowiadać, na ofiary wybierał chłopców i młodych mężczyzn. 33 ofiary, 29 ciał odnalezionych w jego domu. O tak, na pewno wiecie o kim mówię. Choć sprawa bardzo znana, mam nadzieję, że moje opracowanie trafi w wasz gust, więc zamieńcie się w słuch. Tu Agata the Storyteller, a to historia kryminalna tylko dla ludzi o mocnych nerwach. Okej, zaczynamy. Zanim zaczniemy, pamiętajcie, żeby podbić i polubić ten film. To naprawdę mi pomoże. A jeśli uznacie, że może zainteresować on kogoś z waszych znajomych, to również go udostępnijcie. Niech się niesie. Chciałam was tylko poinformować, że wszystkie informacje, które podam, znalazłam w internecie i stworzyłam z nich ten podcast oraz, że nie chcę nikogo urazić. Dodatkowo ostrzegam, że treści tu zawarte są dość drastyczne, więc zalecam ostrożność. Opowiem wam bajkę o zabójczym klaunie, czyli Johnie Wayne'ie Gacy. Nasz dzisiejszy bohater urodził się 17 marca 1942 roku w Chicago i był środkowym z trójki dzieci Johna Seniora i Marian Gacy. Kobieta była gospodynią domową i zajmowała się wychowaniem dzieci. Ojciec raczej mało czasu spędzał w domu. Zawsze był zajęty pracą. I w sumie to nie było takie złe, bo według większości ludzi, którzy mieli z nim do czynienia i samego Johna Juniora, senior był okropnym człowiekiem. Jak wielu mężczyzn w tamtych czasach borykał się z głębokimi ranami psychicznymi, jakie otrzymał podczas I wojny światowej, w której brał udział. Leczył się alkoholem i uzależnił się bardzo ciężko od niego. Ale cierpienie fizyczne i zmiany w mózgu spowodowane chorobą alkoholową zrobiły z niego zimnego, wręcz wściekłego człowieka, który bez zahamowania wyżywał się na każdym, kto podszedł mu pod rękę. Zazwyczaj na żonie i dzieciach, ale szczególnie upodobał sobie znęcanie się nad średnim synem. John Senior nigdy jakoś szczególnie nie wyjaśnił, dlaczego obrał sobie akurat syna na główną ofiarę, ale mógł z tym mieć coś wspólnego fakt, że był on jedynym mężczyzną poza ojcem w domu. Choć z tym mężczyzną to przesada. Był przecież dzieckiem, ale przez to, że zawsze bronił swoich sióstr i matki przed wybuchami ojca, może traktował go jak konkurencję? Ciężko stwierdzić, ale z czasem to na synu skupiał całą złość i frustrację. Jednym z pierwszych wspomnień Johna związanych z ojcem była sytuacja, kiedy razem z nim siedział w garażu, a ojciec naprawiał silnik auta, ponieważ z zawodu był mechanikiem. John mu towarzyszył, a że miał wtedy jakieś 4 lata i był ciekawski, zaczął szperać w posegregowanych częściach, które ojciec sobie naszykował. To wyprowadziło mężczyznę z równowagi. Zdjął pas i zaczął okładać chłopca z całych sił. Matka, który usłyszała zamieszanie i wrzaski dziecka, wpadła do garażu, żeby ratować syna. Ale w zamian to ona stała się celem agresji. I takie sytuacje powtarzały się ciągle, stając się codziennością. Każdy, kto zdecydował się stanąć na odcisk temu mężczyźnie, czy chociażby się sprzeciwić jego woli, skończył marnie. Dlatego zapewne John szybko poddał się i stał się dobrowolnym workiem do bicia. Wszystko po to, aby ochronić matkę i siostry. Niech tylko się dało. Ale ojciec był również agresywny słownie. Na każdym kroku powtarzał chłopakowi, jak bardzo jest nim rozczarowany. Wyzywał go od najgorszych.
Był niesamowicie homofobiczny względem syna, ciągle powtarzając, że wyrośnie na miękkiego, mimo że John był jeszcze dzieckiem i daleko mu było do określenia swojej seksualności. A nawet jeśli już coś czuł, to ojciec był ostatnią osobą, z którą by o tym porozmawiał. Jednak ojciec postawił sobie za cel życia sprawić, aby John cierpiał. Człowiek z misją. Życie małego Johna było już i tak ciężkie, ale stało się jeszcze gorsze. Kiedy chłopiec miał 7 lat, w jego życiu pojawił się mężczyzna wprowadzony do niego przez jego własnego ojca. Nie znalazłam nazwiska, tylko informację, że był to kolega Johna Seniora, który w tamtym czasie zaczął pojawiać się u rodziny Gacy w domu. Okazał się PDF-em, a na swoją ofiarę wybrał Johna. Czytałam kiedyś wywiad z drapieżnikiem seksualnym, który mówił, że zanim wybrał swoją ofiarę, przyglądał się ojcu. Jeśli był on silnym i opiekuńczym mężczyzną, odpuszczał. Ale jeśli ojciec był nieobecny, bądź nie miał więzi z dzieckiem, wtedy było zupełnie inaczej. Dlatego John był idealny. Nie miał żadnego wsparcia w mężczyźnie, który sprowadził go na świat. Jego gehenna trwała kilka miesięcy, a wszystko przeżywał w ciszy, w strachu, bo wiedział, że jeśli przyzna się do swojej krzywdy, i tak to on zostanie o to obwiniony i dodatkowo ukarany, więc milczał. I tu wiem, że może się narażę kilku słuchaczom. Oby nie, ale strasznie mi go szkoda. Przynajmniej na etapie jego dzieciństwa. Przecież nikt nie zasługuje na tyle cierpienia. I choć później sam stał się potworem, to małego Johna chciałabym uratować. A wy? Też tak macie? Że czasem jest wam strasznie żal tych morderców, zanim się nimi stali? Dokładnie jeszcze w tym samym roku, co sam był wykorzystywany, dokonał pierwszej bardzo złej czynności. Nadal miał zaledwie 7 lat i podejrzewam, że nie do końca wiedział, co robi, ale nauczony tym, co się z nim działo, namówił kolegę i razem osaczyli na placu zabaw małą dziewczynkę i molestowali ją seksualnie. Zostali przyłapani przez kogoś i natychmiast został poinformowany ojciec Johna. Nie muszę wam chyba mówić, że kara była okrutna. W ruchy poszedł oczywiście skórzany pas i ojciec zalał chłopaka na kwaśne jabłko. Ale tym razem John przestał już reagować na agresję. Owszem, ból był okropny, ale on siedział tylko i czekał na koniec. Nie płakał, nie krzyczał. Brzmi to dziwnie, ale trochę bicie mu spowszedniało. A znowu sprawiło, że ojcu odechciało się trochę go lać dalej. Nie widział już strachu i cierpienia w oczach syna, więc w sumie mech, nuda. Nieźle trzeba mieć kopę w bani, żeby kręciło cię cierpienie własnego dziecka. Ale cóż, seryjni mordercy nie rosną na drzewach. Ktoś zazwyczaj przyczynia się do ich aktywacji. Senior postanowił wspiąć się na wyżyny swojej kreatywności i zaczął bić mocniej i przy użyciu coraz to nowych narzędzi. Rozwinął swój repertuar do takiego stopnia, że kiedy John miał 11 lat, został tak mocno pobity, że padł prawie martwy i leżał nieprzytomny przez kilka godzin, bez pomocy. Ten incydent musiał uszkodzić mu chyba mózg w jakimś stopniu, bo po nim miał problemy ze zdrowiem. Bardzo często zdarzało mu się, że omdlał. Ot tak, siedzi sobie czy gdzieś idzie i jeb, chłopaka nie ma. Wielokrotnie był hospitalizowany z powodu tych utrat przytomności, ale co się dziwić. Ogólnie John był słabego zdrowia. I nie wiem, czy to było przez to znęcanie się, czy ogólnie był chorowity, ale miał problemy z sercem. Pękł mu wyrostek i musiał być operowany. I za każdym razem oczywiście ojciec mu nie wierzył. Uznawał, że John udaje, że jest miękka klucha i marudzi, więc lał go jeszcze bardziej, żeby chłopak zmężniał. Koszmarny koszmar. Ale choć tyle zła było wokół niego, o dziwo na zewnątrz prowadził, powiedzmy, normalne życie. Uczył się zwyczajnie, bez szału, ale też nie odstawał od reszty. I kiedy miał 18 lat, postanowił, że chce związać swoją przyszłość z polityką. Zakłada się, że jednym z głównych powodów, dlaczego wybrał taką karierę, był fakt, że chciał zaimponować ojcu. Zawsze marzył o jego aprobacie. Jego ojciec był typowym samcem alfa
i uznawał tężyznę fizyczną za oznakę męskości, a John był słabego zdrowia, zahukany i zalękniony. Do tego prawie od zawsze miał nadwagę. Wiecie, taki niewypał według seniora. Ale gdyby stał się znanym politykiem, może ojciec spojrzałby na niego przychylnym okiem. Smutne, jak bardzo ofiary szukają pochwały od oprawcy. To taka jedna z bardziej znanych teorii na temat relacji ojca z synem. Nie znalazłam jednoznacznego stwierdzenia, że tak właśnie było, choć Gacy wiele razy powtarzał w wywiadach, że chciał aprobaty ojca. Ale jeśli rzeczywiście taki plan był, Johnowi nie powiodło się. Partia Demokratyczna bardziej pasowała do jego poglądów i to z nimi chciał związać swoją przyszłość. Ojciec natomiast był zagorzałym republikaninem. Kto zna odrobinę scenę polityczną w Ameryce, wie, że to jak ogień i woda, więc zamiast zdobyć szacunek ojca, stał się jeszcze większym zdrajcą w jego oku. Ze zdwojoną siłą nazywał syna, że jest ciepłą cipą i wiele innych epitetów, których nie jeden homofob by się nie powstydził. Tylko, że w sumie na tym się kończyło. John Senior chyba zdał sobie sprawę, że nie jest już w stanie dać rady fizycznie synowi, który miał już skończone 18 lat. I choć nie był super wysokim chłopakiem, fakt, że miał sporą nadwagę sprawiał, że ogólnie był dużym mężczyzną. A jego ojciec był jak wysuszona śliwka. Zdawał sobie sprawę, że w każdej chwili chłopak może jednak zacząć się bronić, a wtedy w sumie nie miał z nim szans. Ale agresja słowna wychodziła mu jak nikomu. Normalnie Mickiewicz rzucania mięsem. A to nadal przerażało zastraszanego przez lata Johna. Ten psychol wymyślał coraz to nowe sposoby, jak dręczyć syna. Normalnie mam przed oczami, jak siedzi i planuje, co by tu teraz zrobić. I znalazł świetny sposób na torturowanie psychiczne chłopaka. Kupił mu samochód. No i co może być w tym złego? Super przecież. Niby i tak, ale stary Gacy może i wyłożył kasę na auto, które rzeczywiście było Johnowi bardzo potrzebne. Ale stary Wyga wiedział, że u chłopaka cienko z kasą. Jego praca zapewniała mu jak na razie bardziej kieszonkowe, a żądał miesięcznych zapłat za auto. Więc to wcale nie był żaden prezent. Jak tylko John spóźniał się z zapłatą bądź nie miał pełnej miesięcznej kwoty, ojciec zabierał mu kluczyki do czasu, aż spłacił należność. A bez samochodu nie mógł jechać do pracy, więc nie mógł zarobić. A co za tym idzie, nie mógł zapłacić. Ta sytuacja powtarzała się nagminnie, ku uciesze starucha i rozpaczy chłopaka. Miał ciągłe kłopoty w pracy albo tracił zatrudnienie i musiał szukać nowego. Wieczny stres. Tak nie da się żyć. Postanowił więc po raz pierwszy postawić się ojcu i pokryjomu dorobił kluczyki do auta, żeby w razie kolejnej takiej sytuacji nadal miał możliwość korzystania z niego. I tak się stało. Kolejny raz ojciec zabrał kluczyki, a John i tak pojechał do pracy. A po powrocie czekała go żarliwa awantura. Stary Gacy, wściekły, że został wykiwany, uszkodził silnik auta, tak że w sumie kluczyki były już niepotrzebne, bo auto przestało jeździć. To przelało czarę goryczy u chłopaka. Miał już prawie 20 lat i nie miał zamiaru dalej żyć w strachu. Jego całe dotychczasowe życie było pasmem cierpienia i upokorzeń. Ale tu miarka się przebrała. Postanowił uciec i to jak najdalej. Pewnego wieczoru wyszedł z domu i nie odwrócił się za siebie. Jako nowe miejsce dla siebie wybrał Las Vegas Baby. Tu mógł zacząć wszystko od początku, w spokoju. Szybko dostał pracę jako kierowca karetki, ale była ona zbyt stresująca dla niego, jak to sam określił, i poprosił o przeniesienie. Firma zatrudniająca go zaproponowała mu pracę w roli nadal kierowcy, ale w kostnicy. Czujecie to? Przyszły seryjny morderca pracujący przy martwych ciałach? Niezła bonanza. O dziwo, mimo że pracę znalazł prawie natychmiast po przyjechaniu do miasta, nadal nie uregulował swojej sytuacji mieszkaniowej. Pomieszkiwał po różnych motelach, ale tak w sumie to był generalnie bezdomny. Ale kiedy zaczął pracę w kostnicy, szybko odkrył pomieszczenie za balsamownią, z którego nikt nie korzystał. Było zamknięte na klucz i zupełnie zapomniane. Wała, wiła. Idealne rozwiązanie. Blisko do pracy i za darmo. Kupił więc sobie łóżko polowe,
Zatargał do pomieszczenia i urządził sobie małe mieszkanko. Geniusz. W pokoiku socjalnym szykował sobie jedzenie. Mógł się umyć w sali sekcyjnej. Lepiej się trafić nie mogło. I John żył tak przez wiele miesięcy, kompletnie niezauważony. Nareszcie był z dala od sadystycznego ojca. Żył w spokoju i zaczął nawet zdobywać przyjaciół. Był najzwyczajniej w świecie szczęśliwy. I pewnie trwałoby to nadal, gdyby nie jeden incydent, który sprawił, że Gacy uciekł w ramiona mamusi, jak zawsze. A okoliczności temu towarzyszące idealnie wpisywały się w klimat tej opowieści. Były obleśne. Pewnej nocy, kiedy kostnica była już pusta, John z jakiegoś powodu postanowił wejść do sali z lodówkami i otworzyć jedną. Nie była to przypadkowa lodówka. Gacy wiedział, że wewnątrz znajduje się ciało młodego chłopca. Poczuł nieodpartą potrzebę położenia się obok zwłok i nie to, co myślicie, choć i tak to, co zrobił, było niepokojące i raczej nieprzyzwoite. Położył się obok ciała chłopca i zaczął się do niego przytulać. Tak wiecie, wtulać się. Zakładał sobie jego rękę, tak jakby chłopiec się też do niego przytulał. Ale po chwili dotarło do niego, co robi i przestał. Przytłoczyło go to, nie rozumiał skąd wzięła się ta potrzeba i przeraziła go. Uciekł więc do swojego pokoju i próbował zasnąć. Tylko że czuł straszny niepokój. Wręcz miał atak paniki, jak później opowiadał. Nie spał całą noc i rankiem postanowił, że wraca do domu. Ten incydent tak nim wstrząsnął, że nie był w stanie dalej pozostać w Las Vegas i zaprzepaścił to, co zaczął budować. Jeszcze tego samego dnia był w domu u rodziców. Jednak czas spędzony poza Chicago dał mu perspektywę na wszystko i obiecał sobie, że zmieni swoje życie. Nie pozwoli dłużej zastraszać się ojcu. W sumie był już staruszkiem, ale również chciał coś osiągnąć. Poszedł więc na uniwersytet i zdobył dyplom z biznesu. Szło mu świetnie w nauce i szybko znalazł pracę jako sprzedawca butów. Wykazał się świetnymi umiejętnościami sprzedażowymi. Zaczął szybko awansować. Odkrył, że potrafi bajerować, wciskać ludziom wszystko, co tylko chce, a oni go słuchają. To bardzo niebezpieczna cecha w kontekście tego, co było później, ale do tego dojdziemy. Jeden z awansów wiązał się z przeniesieniem do innego miasta, Springfield w Illinois, gdzie poznał pewną piękną kobietę, Marilyn Myers. Wszystko wskazuje na to, że jego życie naprawdę się układało. Świetna praca, sukcesy zawodowe i prywatne. Co może pójść nie tak? W sumie wszystko. I tak też się stało. John od dawna mierzył się z pewną sprawą, która siedziała w nim bardzo głęboko. Mianowicie od dawna czuł pociąg do mężczyzn. Ewidentnie miał skłonności w stronę swojej płci, ale raczej był bi. Od dawna chciał zbadać i poznać swoją seksualność, która była przez lata tłamszona z poczucia wstydu i strachu. Pamiętamy, że ojciec ciągle wyzywał go od homo, a skłonności, jakie posiadał, wpędzały go w rozpacz. Ale teraz był wolny, niezależny i nic nie stało na przeszkodzie. No nie do końca. Po pierwsze miał dziewczynę, a po drugie były lata 60. Skłonności homoseksualne były totalnym nie. Ale potrzeba była silniejsza niż strach. I pewnego dnia żądza eksplodowała i John postanowił poeksperymentować. Ważne jest to, że Gacy naprawdę stworzył sobie świetną pozycję w lokalnej społeczności. Nie dość, że budował swoją karierę, wspinał się po szczeblach niesamowicie szybko, to realizował się również społecznie. Wstąpił w szeregi organizacji o nazwie JC, która zajmowała się różnymi sprawami społecznymi. Była łącznikiem między obywatelami a administracją. Naprawdę wielka rzecz, godna szacunku, ponieważ odbywała się w formie wolontariatu. A to znaczyło, że ktoś miał wielkie serce, skoro poświęcał swój czas na pracę dla wspólnego dobra i to za darmo. Anioł, nie człowiek. A John był niesamowicie utalentowanym mówcą i społecznikiem. Ludzie go szanowali i uwielbiali. Bardzo szybko stał się ważnym członkiem organizacji, a po krótkim czasie był jednym z członków rady. Widzicie więc, że radził sobie świetnie. Do tego wspaniała dziewczyna. Czego chcieć więcej? Ano chłopa mu się chciało, dlatego postanowił spełnić swoją fantazję.
A okazja ku temu nadarzyła się po jednym z eventów organizowanych przez JC. Zanosiło się na to już od jakiegoś czasu, ale John uważał, że znajomość z tym konkretnym członkiem stowarzyszenia jest po prostu przyjazna. Ale na imprezie obydwaj wypili za dużo i kolega zaczął okazywać trochę więcej zainteresowania Johnem, a ten się nie opierał. Doszło między nimi do gorącej i parnej nocy. Gacy był podekscytowany. Bardzo mu się to podobało, ale kiedy wytrzeźwiał, miał mętlik w głowie. Bardzo lubił Merlin. Było mu z nią dobrze. Całe swoje życie był tylko z kobietami, ale to, co robił poprzedniej nocy, sprawiło mu więcej przyjemności niż cokolwiek innego do tej pory i nie wiedział, co ma zrobić. Był pewny, że nie zrezygnuje ze związku z dziewczyną, ale nie dlatego, że jakoś bardzo ją kochał. Bardziej, ponieważ jej ojciec był niesamowicie bogaty. Posiadał 3 restauracje KFC i był bardzo ważną personą w okolicy. Takiej gratki nie zamierzał przepuścić, ale nie chciał również zrezygnować z seksu z mężczyznami. To bardziej go podniecało i spełniało jego potrzeby. Trzeba było to jakoś pogodzić. Perspektywy, jakie się przed nim roztaczały, były zbyt dużą gratką dla Johna. Postanowił więc, że ożeni się z Morlin i przejmie kontrolę nad biznesem. Dlatego oświadczył się dziewczynie, która go przyjęła i 6 miesięcy później wzięli ślub. Przeprowadzili się do Iowa, bo stamtąd pochodziła jego żona i tam też znajdowały się owe restauracje. I tak jak Gacy zakładał, teść przekazał córce zarząd nad biznesem, czyli de facto to John nimi zarządzał. Stał się menadżerem tych 3 punktów gastro i zarabiał naprawdę duże pieniądze. Więc czego chcieć więcej od życia? Niestety nie mógł zapomnieć o tej nocy z kolegą z organizacji. Nie chciał tego życia, które miał. Nie interesowało go bycie mężem i menadżerem. On chciał tarzać się z innymi facetami. Albo może uściśle. To jego pociągali nastolatkowie, albo bardziej młodzi mężczyźni. Postanowił, że nie będzie sobie niczego odmawiał. Całe życie musiał się powstrzymywać, ponieważ się bał. Teraz był panem samego siebie, więc co go powstrzymywało? Znalazł sposób na to, jak może to robić. W każdej restauracji była piwnica, w której organizował raz na jakiś czas spotkania towarzyskie z pracownikami. Mówił na to pomieszczenie klub i zapraszał tam część pracowników na posiadówy, gry i alkohol. Ale mówię część nieprzypadkowo. Gośćmi klubu byli tylko ci młodsi pracownicy, najchętniej nastolatkowie, którzy bardzo lubili i korzystali z gościny. W końcu mogli popijać zanim było to dla nich legalne. I jak rasowy drapieżnik nie zaatakował od razu. Przygotowywał grunt pod to, co miało nastąpić. Najpierw miesiącami zdobywał ich zaufanie i sympatię, a kiedy czuł, że czas najwyższy, zaczął przystawiać się do pięknych chłopców. I takie incydenty kończyły się na 2 sposoby. Część chłopców pozwalała na jego awanse i dochodziło między nimi do czynności seksualnych. Inni zupełnie odwrotnie. Jak tylko Gacy zaczynał wyciągać łapy, oni mówili, że wow, gdzie mnie z tymi grabiami? Ale John był na to przygotowany. Kiedy jego próba była odrzucana, on odpowiadał, że to dobrze, bo to był test. Chciał zobaczyć jego moralność i zdał go. Obracał to w żart i pili dalej. W sumie genialne, proste i skuteczne. Mimo tego, że regularnie zdradzał żonę z pracownikami restauracji, doczekali się oni 2 dzieci. Syna Michaela i córki Christy. Sam John mówił, że ten okres w jego życiu był bardzo szczęśliwy dla niego. Zawsze najmilej go wspominał. Wisienką na torcie był fakt, że ojciec Johna, John senior, nagle doznał zmiany i teraz lubił syna. Zapewne miało to coś wspólnego z faktem, że odniósł sukces. Miał żonę, 2 dzieci, ale John nareszcie osiągnął ostatnią upragnioną rzecz. Aprobatę i szacunek ojca. Doszło nawet do tego, że podczas spotkania rodzinnego stary Gacy przeprosił syna za to, jak go traktował całe życie i stwierdził, że mylił się co do niego. I choć ta miłość, i dajmy to słowo w dużym cudzysłowie, była bardzo warunkowa, John nareszcie uzyskał to, o czym marzył całe życie.
Wszystko szło idealnie w jego życiu. Odnosił sukcesy. Był uwielbiany przez wszystkich. Nadal był członkiem JC, choć przeniósł się do oddziału w Iowa. Tam również szybko awansował i był gwiazdą organizacji. Uważano go za pracowitego i przyjacielskiego. Był również hojny. Robił coraz to darowizny na rzecz organizacji i oczywiście zapewniał darmowe posiłki na różne okazje. No, wiecie, KFC. Imprezy w klubie pod restauracjami odbywały się w najlepsze. I chyba te tłuste lata sprawiły, że przestał być ostrożny. I musiał coś zrobić, żeby to spieprzyć. Oddział JC w Iowa był nieprześcigniony, jeśli chodziło o organizację imprez. Ale to szli na grubo. Alkohol lał się hektolitrami. Narkotyki? Proszę bardzo. Pieniądze organizacji opłacały najwymyślniejsze orgie, jakie tylko można było sobie zamarzyć. I większość z nich odbywała się w klubach u pułkownika, bo tak kazał wołać na siebie Gacy. Istna Sodoma i Gomora. I nikt nic nie podejrzewał. Wszystko zostawało tylko między członkami. Ale pewnego razu Gacy stwierdził, że fajnie by było, jakby na kolejną bibę wszyscy przyprowadzili swoich nastoletnich synów. Niech sobie chłopaki poszaleją. A gdzie jak nie pod okiem rodzica? No i jeszcze za firmowe? I oczywiście wszyscy uznali to za świetny pomysł. Ale my doskonale wiemy, co tak naprawdę chodziło. Johnowi po głowie. Odczuwał największy pociąg do nastoletnich chłopców. I to będzie świetna okazja, żeby przygruchać sobie jakiegoś, a najlepiej kilku. Ale ta impreza, choć okazała się sukcesem z perspektywy JC i jego członków, nie była do końca tym, czego chciał Gacy. Na imprezie nie udało mu się zdobyć żadnego z chłopców, w sensie fizycznym, ale uruchomił plan, nad którym pracował już od dawna i miał mu zapewnić stały dostęp do młodych ciał. Podczas imprezy rozmawiał z synami JC i każdemu opowiedział pewną historię. Stwierdził, że w celach badawczych przeprowadza eksperyment na temat homoseksualizmu i potrzebował uczestników. Zaproponował tym chłopcom wzięcie w nim udziału, który miał polegać na tym, że będą odbywać stosunki seksualne z nim. Miał im za to zapłacić $500, a taka suma była ogromna dla nastolatka, dlatego większość z zapytanych zgodziła się. Za te $500 byli gotowi dać się wykorzystać. Pierwszą ofiarą Johna był 15-letni Donald Voorhees, jeden z chłopców, którzy brali udział w imprezie JC. Choć z tego co zrozumiałam, nie był on tym, który był częścią eksperymentu. John miał po prostu na niego chrapkę. Gacy zwabił go o dziwo nie do piwnicy KFC, ale do własnego domu. Donald znał i lubił Johna, więc przyjął zaproszenie i podczas posiadówy upił się niemiłosiernie. Nie był obyty z alkoholem. Miał przecież dopiero 15 lat. I kiedy tak siedzieli, gadali i popijali, Gacy włączył film pornograficzny, który zaczęli wspólnie oglądać. Podczas seansu John zaczął dopytywać Donalda o jego doświadczenia seksualne, a kiedy otrzymał odpowiedź, której można się było spodziewać, czyli że nie ma żadnych, Gacy zarzucił sieć. Zaczął wmawiać chłopakowi, że zanim pierwszy raz będzie uprawiał seks z dziewczyną, musi to zrobić z chłopakiem. I taka jest zasada. Donald nie wierzył na początku, ale alkohol i uparty Gacy w końcu go przekonali i poddał się. Gacy wykorzystał wtedy chłopaka po raz pierwszy. W odróżnieniu od chłopców z eksperymentu, który również powoli wprowadzał już w życie, Donald nie otrzymał zapłaty oraz był wykorzystany więcej niż raz. Pozostałe sytuacje to były jednorazowe strzały, ale tego chłopca Gacy lubił chyba bardziej. Ale po 6 miesiącach Donald nie wytrzymał i powiedział ojcu o tym, co działo się między nim a Johnem i że nie chce tego więcej robić. Naturalnie ojciec się wściekł i pomaszerował prosto na policję, a ta przyjechała do Gacy'ego i aresztowano go pod zarzutem wykorzystania nieletniego. Obciach na całą ulicę, bo przyjechali do niego w biały dzień i wyprowadzili go w kajdankach na oczach sąsiadów. Gacy był tak zszokowany i bronił się. W sensie nie, że nie dał się zakuć w kajdanki, ale twierdził, że to nieporozumienie, że jest niewinny. Show w stylu Jerry'ego Springera. Istna komedia. Ale mleko się rozlało i plotki zaczęły zataczać coraz szersze kręgi.
Na posterunku John nadal wypierał się wszystkiego, a podczas przesłuchania zapytany, dlaczego ojciec i syn mieliby kłamać, on odparł, że mężczyzna czeka na jego posadę wiceprzewodniczącego organizacji JC. I to taka nieczysta zagrywka z jego strony. Jak zawsze miał świetne wyjaśnienie na wszystko. Było ono dość trawne, ale nadal był aresztowany. Dlatego powiedział, żeby poddano go testowi wykrywaczem kłamstw. On wtedy udowodni, że mówi prawdę. W latach 60. to urządzenie było absolutną nowością. Niby powstało w 1921 roku, ale policja wykorzystywała je od niedawna i wierzono w nie absolutnie. Więc jeśli Gacy zda badanie, to będzie ostateczny dowód, że jest niewinny. Doszło do badania, ale nie poszło ono do końca po myśli Gacy'ego. Wynik był niejednoznaczny. Na część pytań mówił prawdę, a na część wskaźnik nie był w stanie powiedzieć, czy to prawda, czy kłamstwo. John w sumie nadal był w tym samym punkcie co przed badaniem, ale wtedy wielu członków JC zaczęło popierać twierdzenia Gacy'ego, że ojciec Donalda był rzeczywiście zazdrosny o jego pozycję i na pewno robi to z zazdrości. Nikt nie chciał uwierzyć, że John może być zdolny do czegoś tak złego, a na pewno nie do takich plugastw. No i jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki, Gacy był wolny od oskarżeń. Czary mary, twoja stara to twój stary. Nie, no żartuję. Wybaczcie, ale wyszedł z aresztu czysty jak łza. I to powinno wystarczyć. Uszedł przecież z niezłej opresji. Ale nie, nie. John chciał zemsty. Konkretnie na Donaldzie. Za to, że się wygadał. Obmyślił kolejny plan, ten nasz Machiavelli, i jak zawsze do pomocy poszukał kogoś wśród swoich pracowników. Wybrał 16-letniego Russella Shroela na posłańca. Russell był dość muskularnym młodym człowiekiem i mógł być onieśmielający. Wiecie, o co mi chodzi. John zaproponował, że zapłaci mu $2,500 w zamian za to, że odnajdzie Donalda i nastraszy go tak, żeby chłopak wycofał swoje oskarżenia. Naturalnie, że się zgodził. Tyle kasy? Pewnie. Znalazł więc Donalda i go napadł. Najpierw psiknął mu gazem pieprzowym w oczy. A kiedy Donald padł na ziemię, Russell zażądał, aby ten odwołał zeznania obciążające Johna. Tylko nie spodziewał się tego, że chłopak powie nie. Russell pobił go więc bardzo dotkliwie i zostawił leżącego w kałuży krwi. Nie pomyślał tylko o jednej rzeczy. Zanim psiknął Donaldowi po oczach, on zdążył zobaczyć jego twarz. I do tego rozpoznał go. Plus jasny kontekst. Odwołać zgłoszenie na policję w sprawie Gacy'ego. Jak tylko się pozbierał, poszedł prosto na policję i opowiedział wszystko. Zatrzymanie Russella było tylko kwestią czasu. Przesłuchanie początkowo było standardowo. Nie, nic nie wiem, jestem niewinny, bla, bla, bla. Ale im dłużej trwało, chłopak miękł. Aż ostatecznie przyznał się do wszystkiego, łącznie z tym, kto go zatrudnił. Teraz Gacy był już w czarnej dupie. Był wypuszczony z aresztu, ale postępowanie nie było jeszcze umorzone, więc formalnie nadal był podejrzany o wykorzystanie Donalda. A teraz to było tylko potwierdzenie, że to chłopak mówił prawdę. Plus jeszcze jeden zarzut. Próba zastraszenia świadka. No taki dołek sobie wykopał, że raczej upadek był nieunikniony. Ponownie go aresztowano i teraz już nikt go nie bronił. Zanim doszło do procesu w tej sprawie, poddano go ewaluacji psychiatrycznej. Przez 17 dni siedział w psychiatryku i był obserwowany przez lekarzy. Stwierdzono u niego antysocjalne zaburzenia osobowości i uznano, że żadne leki czy terapia nie będą w stanie zmienić tego człowieka. Nie ma bata, ale mimo diagnozy uznano go za poczytalnego i mógł stanąć przed sądem. Na rozprawie przyznał się do wszystkiego, ale jeszcze w tym samym zdaniu powiedział, że to, co zaszło między nimi, było dobrowolne, więc dlaczego ma być sądzony za to, co działo się za obopólną zgodą? Twierdził, że wszystko wyszło z inicjatywy Donalda, ale później najwidoczniej poczuł wyrzuty sumienia i dlatego oskarżył go o wykorzystanie. I choć starał się jak mógł, sąd uznał go za winnego i skazał na 10 lat pozbawienia wolności. Tego samego dnia, kiedy zapadł wyrok, Marilyn, żona Johna, złożyła pozew rozwodowy. Uzyskała również wyłączne prawo do opieki nad dziećmi. John nigdy więcej nie zobaczył żadnego z nich. I w sumie tu powinna zakończyć się nasza opowieść. Poszedł siedzieć. Koniec.
Ale Gacy był jak karaluch, nie do zdarcia. Niby osiągnął totalne dno w swoim życiu, ale on, jak infekcja, zawsze umiał wrócić ze zdwojoną siłą. Po tym, jak trafił za kratki, można by pomyśleć, że jego czas w nim będzie okropny. Wiemy, jak traktowani są predatorzy seksualni. Ale nie ten tłusty kocur. Zawsze spadał na cztery łapy. Szybko zaczął roztaczać swój czar i praktycznie od samego początku rozkochał w sobie strażników i personel więzienia, co bardzo dobrze wróżyło na przyszłość i bardzo szybko go ustawiło. Otrzymał przywileje, które sprawiały, że jego pobyt za kratami w sumie wcale nie był taki zły. Ale to nie koniec. Więźniowie, o dziwo, też go uwielbiali. Był najpopularniejszym osadzonym. Nie miał żadnych wrogów i po zaledwie kilku miesiącach był praktycznie głównodowodzącym. Niezależnie od nacji czy przynależności do gangu, między sobą może i mieli jakieś nieporozumienia, ale Johna uwielbiali wszyscy. Okazało się nawet, że w więzieniu był oddział JC i natychmiast do niego wstąpił. A po roku z 50 członków stowarzyszenie rozrosło się do 650. I oczywiście przewodniczącym został John, człowiek orkiestra. I to też nie było tak, że oni się bawili w jakiś klub czy coś. Gacy naprawdę działał na rzecz poprawy warunków w więzieniu, a był tak skuteczny, że każdy projekt, jaki rozpoczął, doprowadził do końca. Za jego odsiadki pobyt w więzieniu poprawił się o 180 stopni. Lepsze jedzenie, wygodniejsze materace, podwyższenie wynagrodzeń za pracę. Mówisz, masz. Amerykański obajtek. Ale to będzie bomba. Gacy załatwił nawet pole do mini-golfa dla osadzonych. Pozamiatane. Ale słuchajcie tego. To wszystko w ciągu tylko jego pierwszego roku odsiadki. Tak. Na fali tych sukcesów postanowił złożyć wniosek o przedterminowe zwolnienie. Liczył na kolejny sukces, ale oczywiście został odrzucony. To go nie zniechęciło mimo wszystko. Postanowił wykorzystać czas w pełni i robić wszystko, żeby przekonać Radę o zwolnienie go przed terminem. Dlatego dalej działał w JC, ale również brał kolejne kursy naukowe, żeby zdobyć jak najwięcej kwalifikacji. To miało pokazać, że będzie wspaniałym dodatkiem do społeczeństwa, bo ma tyle nowych umiejętności. No i ogólnie było mu dobrze w więzieniu, więc nie panikował. Ale dotarła do niego wiadomość o śmierci ojca i to go załamało. Był zdruzgotany i błagał władze więzienia o pozwolenie na uczestnictwo w pogrzebie, ale nie otrzymał go. To sprawiło, że żałoba była jeszcze silniejsza, a ból nie do wytrzymania. Nic innego mu nie pozostało, jak starać się o wyjście. Kolejny wniosek złożył już po 6 miesiącach od ostatniego i o dziwo dostał zgodę. Po zaledwie 1,5 roku za kratami z 10, jakie miał odsiedzieć, John Wayne Gacy był wolnym człowiekiem. Jednym z warunków, jaki musiał spełnić, to mieć jeden stały adres, pod którym można go będzie skontrolować. Ale był problem. Żona go zastanowiła i sprzedała dom. Nie miał gdzie się podziać, więc jedynym co mu pozostało to wrócić do Chicago, do matki i tam z nią zamieszkać. I to był wielki krok w tył w oczach Johna. Dodatkowo nałożono na niego godzinę policyjną, która była kolejnym ciosem dla Johna. Czuł się jak małe dziecko, które musi mieszkać z mamą i być w domu przed 10. Było to trudne, ale zawsze lepsze niż więzienie, więc stosował się do zasad. Kolejnym warunkiem, jaki musiał spełnić, była praca. Musiał się gdzieś zatrudnić i szybko sobie z tym poradził. Znalazł pracę jako kucharz. Miał przecież doświadczenie. Praca w KFC, a później był kucharzem w więzieniu, dlatego sprawdzał się na tym stanowisku. Ale jego obecne życie było cieniem tego, czym było zaledwie kilka lat wcześniej. Miał żonę, dzieci, pieniądze, wielką karierę, JC, władzę i popularność. A teraz nic. Wegetacja. Popadł w depresję, napędzaną ciągłym żalem po śmierci ojca. Bardzo szybko obecne życie zaczęło go nudzić i wrócił na drogę przestępstwa. Zaledwie 9 miesięcy po tym, jak opuścił więzienie, został ponownie aresztowany pod zarzutem wykorzystania nieletniego chłopca.
Nigdzie nie znalazłam, jak nazywał się ten chłopiec, i wszystko wskazuje na to, że był jakimś biednym uciekinierem, który próbował przetrwać ciężką sytuację, w jakiej się znalazł. A Gacy postanowił to wykorzystać. Zwabił chłopca obietnicą schronienia i jedzenia. Znalazł go na dworcu i zabrał ze sobą do domu. Tam na początku był tym pomocnym i sympatycznym panem, na jakiego zawsze pozował, ale później podjął próbę gwałtu. Tylko że chłopak zdołał uciec i pobiegł prosto na policję. Oskarżenie potraktowano poważnie i aresztowano Johna, a jego sprawa doszła aż do postępowania przed sądem. Tylko w dzień rozprawy nie doszła ofiara, a zarazem jedyny świadek nie stawił się. To sprawiło, że oddalono wszystkie zarzuty i Gacy wyszedł wolny. Ale było to bardzo frustrujące. Przecież był już skazany za takie samo przestępstwo. Można zatem domniemywać jego winy. Ale zgodnie z prawem nic nie można było zrobić. Upiekło mu się. Nawet nie naruszył swojego okresu próby i zupełnie nie wiem dlaczego. Czy był to błąd ze strony urzędników, czy świadomy zabiegu? Nie wiem. Nie ma więcej informacji na temat tego chłopaka, ale wielu zastanawiało się, czy nie powtórzył akcji z Russellem i Donaldem. I nie postraszył chłopca, a ten zwiał. Ale to już tylko domysły. Było blisko, więc John postanowił do końca okresu próby nie wychylać się już i przeczekać, aż będzie bezpieczniej. I rzeczywiście tak zrobił. Zaledwie 4 dni po tym, jak jego okres warunkowy się zakończył, Casey zaatakował i wykorzystał kolejnego chłopca. Był rok 1972. Casey miał 30 lat. Znowu nie ma imienia ani nazwiska chłopca, ale sprawa była dość ciekawa. Tym razem Gacy wybrał inny sposób na zwabienie ofiary. Wszedł w posiadanie fałszywej odznaki policyjnej, a w samochodzie zamontował sobie czerwone światło imitujące koguta. Kiedy zdecydował się na ofiarę, podjechał, zaświecił blachą i kazał chłopakowi wsiadać do auta. Oczywiście, że dzieciak uwierzył i zrobił, co mu kazano. Gacy pojechał z nim do siebie do domu i tam wykorzystał, a po wszystkim po prostu kazał mu wyjść i tyle. Tylko że kompletnie się nie spodziewał, że dzieciak był cwany i zażąda kasy za swoje szkody. Po prostu zaszantażował Johna. Powiedział: kasa, albo idę na policję. Zaskoczyło go to, ale i wkurzyło. Stracił kontrolę, ale był pewny siebie i powiedział: sprawdzam. Nie dał pieniędzy. Przekonany, że chłopak nic nie zrobi. I tu się mylił, bo dzieciak pierwsze co zrobił to kurs na komisariat i tam opowiedział wszystko. Policja znowu zapukała do niego i zaprosiła go na rozmowę. W sumie wyglądało na to, że Gacy jest skończony, ale on znowu zaczął nawijać makaron na uszy policjantom i wykorzystał część prawdy. Powiedział, że chłopak szantażuje go. Chce od niego pieniędzy, ale to, o co go oskarża, nigdy się nie wydarzyło. To tylko sposób na wyciągnięcie od niego pieniędzy. Słyszał o jego poprzednim oskarżeniu, dlatego wybrał to jako narzędzie szantażu. I trzeba przyznać, że obrał dobrą taktykę. Bo choć nie oczyszczono go z zarzutów na ten moment, zeznania chłopaka stały się mniej wiarygodne. Kolejna sprawa została odrzucona. Drugi raz napadł na nastolatka i nic się nie stało. A że sprawy w sumie nie było, komisja do zwolnień warunkowych o niczym nie usłyszała. Jakby nigdy nic. Takie sytuacje budują pewność siebie, choć w przypadku Gacy'ego to nie jest nic dobrego. Na domiar złego uznano, że skoro tak świetnie sobie radził i tak jest z niego przykładny obywatel, to wyczyścimy mu kartotekę. Jego przeszłość kryminalna zniknęła, jak słodycze z mojej szafki w kuchni. Szybko i bezpowrotnie. Taki obrót spraw z jednej strony ułatwił mu życie niesamowicie. Bez kryminalnej kartoteki mógł robić co chciał. Mógł pracować gdzie tylko zapragnął. Mógł podróżować. Wszystko. Ale było też i duże ale. Ludzie plotkowali i to bardzo. Każdy widział radiowozy pod domem. Część sąsiadów słyszała, co mówiła policja stojąca pod jego domem, więc atmosfera była gęsta. Matka Gacy'ego również była wściekła. Miała dosyć kłopotów, ciągłych wizyt na posterunku i odpowiadania na pytania, które sprawiały jej dyskomfort. No i te spojrzenia ludzi. Chciała mieć w końcu święty spokój. Dlatego postanowiła, że zaoferuje Johnowi pieniądze w zamian za to, żeby się wyprowadził. A on przyjął je z przyjemnością.
Sam nie chciał z nią mieszkać, ale pieniądze właściwie były jego problemem. Nie stać go było na wyprowadzkę. Więc wziął kasę i kupił sobie dom w rancherskim stylu w małej miejscowości w Cook County w Illinois i postanowił zacząć od początku. I to była chyba jego supermoc, bo za każdym razem, kiedy spadł na dno, potrafił się podnieść i zbudować jeszcze lepsze życie niż to, które stracił. A przy okazji potrafił zbudować na nowo wspaniałą reputację. Tak też było i tym razem. Jak tylko wprowadził się do nowego domu, natychmiast rozpoczął intensywną kampanię na rzecz samego siebie. Był przyjacielski, pomocny, no złoty człowiek i idealny sąsiad. Organizował przeróżne eventy sąsiedzkie, pomagał starszym, kosił ludziom trawniki czy odśnieżał chodniki. Natychmiast zdobył opinię super gościa, którego wszyscy po prostu kochali. A raz do roku urządzał wielkie przyjęcie u siebie w ogrodzie, na które zapraszał wszystkich z okolicy. A z czasem nawet znani lokalni politycy zaczęli się na nich pojawiać. Jeśli nie było cię na imprezie Gacy'ego, no to byłeś nikim. Taki rozwój sytuacji sprawił, że John odpuścił trochę swoje kryminalne zapędy. Był kontent z tego, jak rozwija się jego życie, więc nie czuł parcia, żeby napadać na chłopców. Z czasem zabrał nawet do siebie swoją starą i schorowaną matkę, aby jednak z nim zamieszkała. Oraz poznał nową miłość swojego życia. Kobietę o imieniu Carol Hoff. Choć żeby w sumie być bardziej dokładną, to znali się już od dawna. Od wielu lat w rzeczywistości. Chodzili razem do szkoły i przez chwilę nawet się ze sobą umawiali, ale ich drogi się rozeszły. Obydwoje założyli rodziny, później się rozwiedli i teraz odnaleźli się na nowo. Ich miłość wybuchła na nowo i postanowili, że to dar od losu i trzeba to wykorzystać, dlatego pobrali się 1 lipca 1972 roku. Po ślubie Karol wprowadziła się do Johna razem ze swoimi dwoma córkami. W tym samym roku, czyli w 1972, John założył swoją firmę budowlaną. Na początku zajmował się wszystkim, co wpadło mu w ręce. Drobnymi naprawami, pracami w ogrodzie, dosłownie cokolwiek, co było do zrobienia w okolicy, on się tego podejmował. A na brak zajęcia nie mógł narzekać, ponieważ każdy w mieście go uwielbiał. Więc dlaczego nie dać mu zarobić? Skoro i tak mieli kogoś zatrudnić, woleli dać pracę Johnowi Gacy'emu. Kolejny złoty biznes. Bardzo szybko był tak zajęty, że musiał zacząć zatrudniać pomocników albo wręcz całe ekipy do wykonywania niezliczonej ilości zleceń. I to akurat nie będzie żadnym zaskoczeniem dla nikogo, że wszyscy, których zatrudniał, byli nastoletnimi chłopcami. No i jak to już do tej pory wiemy w kwestii Johna, historia bardzo lubi się powtarzać, więc nie trzeba było długo czekać, aż zacznie zapraszać swoich pracowników do siebie do domu, gdzie urządzał prywatne imprezy. No i było dużo alkoholu. A kiedy chłopcy byli już w odpowiednim stanie, namawiał ich na seks. Często proponował awans lub wprost pieniądze. I standardowo część z nich zgadzała się, bo chcieli tego awansu czy podwyżki, albo konkretnej sumy pieniędzy. Ale na część, która nie była nadal skora do uległości, znalazł inny sposób. Twierdził, że w ramach pracy chłopak zrobił jakieś uszkodzenia i z tego powodu był winny pieniądze Gacy'emu, który musiał naprawić tę szkodę. Powodowało to zazwyczaj panikę u chłopaka, który nie miał kasy, aby oddać. A mowa była zazwyczaj o wysokiej sumie, takiej, której na pewno pracownik nie miał i nie był w stanie zorganizować. Wtedy Gacy proponował, że podaruje mu dług w zamian za seks. A jeśli to nie pomogło, ostatecznie uciekał się do groźby. Informował swoją ofiarę, że posiada dużą kolekcję broni i nie boi się jej użyć. To był argument ostateczny. I na koniec każdy mówił tak. W 1973 roku Gacy otrzymał zlecenie aż na Florydzie i było ono na tyle opłacalne, że je przyjął. Ale wymagało ono pracy dwóch osób, więc John zabrał ze sobą jednego ze swoich pracowników. Tylko, że nie poinformował tego nastolatka, że będą tam przez kilka dni, ale on nie będzie miał własnego pokoju, ani nawet własnego łóżka. Za to spędzi kilka nocy z Johnem w podwójnym łóżku. Szef zaplanował dla nich iście romantyczny wypad, na którym jeszcze do tego zarobi. Dla Johna zapowiadało się wspaniale. Dla chłopaka nie tak bardzo.
Kiedy dotarli na miejsce, nie będzie dla nikogo zaskoczeniem, że chłopaka zatkało na widok podwójnego łóżka. Ale co miał powiedzieć? Uznał, że to pewnie z oszczędności. Przecież to tylko kilka nocy. Robią robotę i wrócą do domu. Ale już pierwszej nocy intencje Johna stały się jasne. Zaczął dobierać się do chłopaka bez ceregieli i ostatecznie zgwałcił go. Następnego dnia wstał i zachowywał się, jakby nic się nie stało, co dla chłopaka było dodatkowym ciosem. Zupełnie nie wiedział, jak ma się w tej sytuacji odnaleźć. Ale co mógł zrobić? Był daleko od domu, zupełnie zależny od tego zboka. Do tego nieraz słyszał od innych, że Gacy ma kolekcję broni. To również trochę przytłaczało. Co mu pozostało? No nic. Zacisnąć zęby, dokończyć zlecenie i wrócić do domu. Bo to było dla chłopaka również przerażające, że Gacy wróci do Chicago bez niego. Przetrwał kolejne noce w tym łóżku z potworem i wrócił, nie odzywając się słowem na ten temat. Ale mimo, że cierpiał w ciszy, poprzysiągł zemstę. I jak tylko wrócili do domu, on wyzwolił cały gniew. Dzień po powrocie przyszedł do Gacy'ego. Zapukał do drzwi, a kiedy jego szef pojawił się, wyciągnął go na zewnątrz i na oczach jego żony, jej dzieci i sąsiadów nastukał mu tyle garści, że John nie bardzo był w stanie wstać o własnych siłach. Karol była przerażona, ale również zdezorientowana. Wiedziała, że to był chłopak, z którym John pojechał do pracy, więc co takiego się stało, że był tak wściekły i postanowił pobić jej męża. Jak tylko Gacy pozbierał się i wrócił do domu, ona natychmiast zaczęła zasypywać go gradem pytań. Co się takiego stało na tym wyjeździe, że chłopak jest wściekły? John powiedział, że doszło między nimi do nieporozumienia, ponieważ był on niezadowolony z pracy chłopaka, dlatego nie zapłacił mu całego umówionego wynagrodzenia. Wściekł się i teraz go pobił. Karol przyjęła to wyjaśnienie bez najmniejszych wątpliwości, kompletnie nieświadoma, jaki prawdziwy dramat się właśnie przed nią rozegrał. Z tego, co wyczytałam, sprawa w sumie zakończyła się tam, przed domem Gacy'ego. Chłopak nigdy nie zgłosił niczego na policję. Uznał może, że załatwił sprawę z Johnem. Choć podobno czasem nadal dla niego pracował, jednak rzadko i z dala od szefa. Po tym incydencie Gacy starał się zachowywać, jakby się nic nie stało. Musiał utrzymać imidż wspaniałego sąsiada, ale na tym etapie było to łatwe. Nikt jeszcze nie widział żadnej rysy na nim. Ludzie trzymali stronę Johna, uznając zachowanie chłopaka za okropne, ale w sumie to tyle. I mam wrażenie, że kilka lat spokoju i dobrobytu znowu znudziło Johna. To był bardzo zauważalny wzór w jego zachowaniu. Nie umiał utrzymać hossy. Zawsze coś musiał zwalić. I tak było tym razem. Mniej więcej rok po ślubie, kiedy John miał 33 lata, uznał, że poinformuje Karol o tym, że jest biseksualny. I kobieta przyjęła tę wiadomość spokojnie i z dużą dozą akceptacji. Bardzo kochała Johna i była postępową babką. Tego samego wieczoru, po tym jak pobaraszkowali w sypialni, John oznajmił z poważną miną, że to był ostatni raz, kiedy uprawiali ze sobą seks. Czuł się niekomfortowo i w sumie nie sprawiało mu to za wiele przyjemności, więc to by było na tyle. Wstał i wyszedł z sypialni, zostawiając Karol, która zbierała szczękę z podłogi. W tym momencie ich małżeństwo w sumie się zakończyło. Gacy twierdził, że kocha żonę i chce z nią nadal żyć, ale generalnie coraz mniej czasu spędzał w domu. W sensie nocy. Ale i podróży służbowych też miał coraz więcej. A Karol nie była głupia. Wiedziała dokładnie, co on robił. Zdradzał ją z innymi mężczyznami. Początkowo nic w sumie nie robiła. Przyjęła do wiadomości to, co opowiedział John i tyle. On był przekonany, że wszystko jest jak w najlepszym porządku. Ale największym błędem jest niedocenienie wzgardzonej kobiety. Karol nie mogła nic zrobić, bo nie miała żadnych dowodów na zdrady Johna, ale miała wszystko, co było jej potrzebne. Czas. Zabrała więc się za obserwację i szybko odkryła wzór postępowania Johna. Większość wieczorów, kiedy wychodził na spotkanie ze swoimi kolegami z pracy, zazwyczaj kończyły się tym, że wracał do domu w towarzystwie jakiegoś nastolatka. Gacy oczywiście był przekonany, że Carol już dawno śpi, ale ona nadal czekała i obserwowała, jak wchodzi z tymi chłopcami do garażu, a kilka godzin później
Wraca do niej do łóżka, jakby nigdy nic się nie stało. John w garażu zrobił swoją męską jaskinię. I ona ani jej córki nigdy nie wchodziły do środka. Ale teraz stwierdziła, że pójdzie tam pod jego nieobecność i powęszy. Może znajdzie coś obciążającego go. Od razu przychodzi mi na myśl Jerry Brudos i jego garaż śmierci. Pamiętacie? Jeśli nie, to zapraszam Was do odcinka o nim. W sumie to dwóch, bo podzielony jest na właśnie dwie części. Naturalnie nie musiała długo szukać. Gacy wiedział, że Karol ma zakaz wchodzenia, więc nawet nie ukrywał niczego. Jak tylko weszła, natknęła się na sterty gazet z gay porno. Kaset wideo również z takimi materiałami, ale również znalazła kilka dowodów osobistych należących do chłopców, którzy przychodzili z Johnem do garażu. Uświadomiła sobie wtedy, jak młodzi niektórzy z nich byli. To ją zmroziło. Postanowiła skonfrontować to z mężem, ale jak łatwo się domyśleć, on kompletnie olał jej słowa. Kłótnia, która zaczęła się tego wieczora, trwała przez kolejne kilka miesięcy i Karol nigdy nie była w stanie wygrać. Nic, co mówiła, nie trafiało do Johna. Głównie dlatego, że w sumie to nie bardzo go to obchodziło, co ona ma do powiedzenia. Nie miał najmniejszego zamiaru przestać, więc żadne argumenty nie miały tu znaczenia. W końcu John oznajmił, że w sumie to niech się rozwiodą, bo do niczego to nie prowadzi. No i on też ma już tego dosyć. Wcześniej ją nawet jeszcze lubił, a teraz już zupełnie nic do niej nie czuł. Wręcz przeciwnie, przestał ją lubić. Co mogła zrobić? Spakowała się pewnego dnia, zabrała dziewczynki i upuściła Johna. Oficjalnie rozwiedli się w 1976 roku, zaledwie 4 lata po ślubie. Po tym jak John został sam, rzucił się w wir pracy i kolejnych schadzek. W sumie to praktycznie od początku założenia swojej firmy pracował jak szalony, ale teraz już można było powiedzieć, że nie przestawał pracować. Ewentualnie tylko wtedy, kiedy kładł się spać bądź imprezował. Ale czuł, że znowu czegoś mu brakuje. Nie, nie żony, ale czegoś, co już kiedyś miał. Niczego tak Gacy nie kochał jak przynależności do jakiegoś klubu czy stowarzyszenia. I znalazł takie. Pod koniec 1975 roku dołączył do klubu Jolly Joker, zrzeszającego mężczyzn, którzy pomagali lokalnej społeczności w wielu sprawach. Opiekowali się starszymi, odwiedzali chore dzieci w szpitalu czy brali udział w różnych innych lokalnych imprezach. Ale przebrani byli za klaunów. Boże, koszmarek, ale klub był bardzo popularny razem z jego członkami. Gacy po tym, jak wstąpił do niego, stworzył dwie postacie. Pogo, szczęśliwy klaun. W tym przebraniu pojawiał się częściej. Odwiedzał szpitale, chodził na przyjęcia urodzinowe do lokalnych dzieci i wszyscy go uwielbiali. Szybko stał się najpopularniejszym klaunem. Ale często też przebierał się za Pogo, kiedy organizował swoje słynne imprezy w ogrodzie. Drugim alter ego Johna był Patches, poważny, a wręcz smutny klaun. To, co widać było natychmiast, to fakt, że Gacy bardzo poważnie traktował nowe hobby. Bardzo mocno przemyślał, jak ma wyglądać. Sam zaprojektował swój strój i opracowywał go w najdrobniejszych szczegółach. A kiedy wchodził w rolę, czy to Pogo, czy Patches, John przestawał istnieć. To było coś niesamowitego, jak bardzo potrafił się przeistoczyć. I to chyba sprawiało, że wszyscy go tak lubili. On stawał się postacią, a nie tylko ją odgrywał. Naturalnie później starano się doszukać, dlaczego aż tak się wczuwał. Gacy podobno twierdził, że to był moment, kiedy mógł zrobić regres do utraconego dzieciństwa i bawiąc się z dziećmi przeżywać na nowo to, czego nie miał, kiedy sam był dzieckiem. Szczęście i beztroskę, czyli dokładne przeciwieństwo jego prawdziwego dzieciństwa. Do takiego stopnia kochał bycie klaunem, że robił to zupełnie za darmo. W sumie nie potrzebował więcej kasy. Miał jej jak lodu. Był naprawdę bogaty na tym etapie, bo firma działała znakomicie. Więc robił to dla swojej całkowitej i niepohamowanej przyjemności. Co tylko sprawiało, że miasto kochało Johna Wayne'a Gacy'ego jeszcze bardziej. Ale tak jak powiedziałam, Gacy pracował jak szalony. Nawet 15 godzin dziennie, a to przeszkadzało mu w spełnianiu się jako klaun, więc zaczął zatrudniać coraz więcej młodych chłopców. A jednym z nich był 15-letni Antony Antonucci.
Pracował już od 2 miesięcy, gdy uległ niewielkiemu wypadkowi na placu budowy i następnego dnia zgłosił nieobecność w pracy, ponieważ skręcił kostkę. John zmartwił się, ale oczywiście rozumiał i powiedział, żeby Antony się niczym nie przejmował, a on odwiedzi go później z małym prezentem. Chłopak był zaskoczony, no ale w końcu to John Gacy, znany ze swojej hojności i dobroci. No i rzeczywiście wieczorem do drzwi chłopaka zadzwonił dzwonek, a na progu stał jego szef z butelką alkoholu. Antony był sam w domu, więc Gacy zapytał, czy może wejść i wtedy napiją się razem. Jacha, że tak. Dla 15-latka taka gratka to nie żarty. Zapewne nie miał wielu okazji, o ile jakiekolwiek, żeby napić się czegoś z procentami. Plus nie chciał zawieść szefa, więc zawsze dobrze zapunktować. Siedzieli więc w salonie i zabrali się za butelkę, a 15-latek, który pierwszy raz kosztował napitku, szybko zaczął odczuwać skutki procentów. Wtedy Gacy wyciągnął z plecaka coś jeszcze i powiedział, że to kolejna część prezentu. Była to kaseta wideo z filmem pornograficznym. Oglądając film, dopili resztę alkoholu. Anton nie bardzo rozumiał, co się dzieje, ale uczestniczył, bo w sumie co miał zrobić. Wtedy Gacy wstał i nagle wyciągnął z kieszeni kajdanki, które założył zamroczonemu chłopcu na ręce i zapiął je za plecami. Nie powiedział ani słowa do niego, kiedy to robił. Nic nie wyjaśnił, ale Antony, choć mocno wstawiony, wiedział, że jest w niebezpieczeństwie. Na jego szczęście wydarzyły się dwie rzeczy. Gacy najwidoczniej zapomniał czegoś z auta, więc wyszedł na chwilę, zostawiając Antonego samego. Druga to fakt, że John nie dopiął kajdanek i chłopak był w stanie oswobodzić jedną rękę. Strach go otrzeźwił na tyle, że wiedział, co go czeka i że musi działać. Ułożył szybko w głowie plan. Najpierw udał, że ręce ma nadal skrępowane, żeby Gacy nie spodziewał się jego kolejnego ruchu. Kiedy wrócił do salonu, chłopak siedział na kanapie z rękami za plecami. Podszedł do niego, a wtedy Anthony zaatakował. Złapał Gacy'ego za nogi i podrzucił go jak naleśnika. Ten padł w szoku jak długi na plecy, a Antony nadal trzymał go za nogi, żeby ten nie mógł wstać. Sam również wypił trochę, więc to ułatwiło zadanie nastolatkowi. Zwinnym ruchem sięgnął do kieszeni i wyciągnął kluczyki, żeby oswobodzić drugą rękę, a później równie zwinnie zakuł w nie napastnika. Gacy był wściekły, ale i upokorzony. Wił się jak piskosz na ziemi i odgrażał się chłopakowi, choć wiedział, że został pokonany. Antony poczekał, aż jego szef się uspokoi, a kiedy tak się stało, zaczęli rozmawiać. Trwało to kilka godzin. Nie wiem dokładnie o czym rozmawiali, ale pod koniec Gacy miał być wykończony, zawstydzony i pełen wyrzutów sumienia. Obiecał, że jeśli chłopak go uwolni, on odejdzie i więcej nie będzie sprawiał kłopotów. Antony mu uwierzył, a John dotrzymał słowa. Odszedł pokonany. Ale musieli wydywać się w pracy. Antony był przekonany, że nie będą wracać do tematu. Mieli wystarczająco dużo czasu na obgadanie wszystkiego podczas incydentu, ale mylił się. Bo Gacy, który znowu nabrał pewności siebie, często odnosił się do tego, co między nimi zaszło w sposób jakby flirtował z Antony. Żartował i słał chłopakowi maślane spojrzenia. Tego było za dużo. To było idealnym dowodem, jak kompletnie oderwany był Gacy. Antony długo nie zagrzał już miejsca w firmie. Gacy, choć zachowywał się, jakby ten incydent go nie obszedł, przeżył tę porażkę dotkliwie i na kilka miesięcy przysiadł na dubsku, skupiając się tylko na pracy i byciu klaunem. Ta pauza trwała do lipca 1976 roku, kiedy okazja sama wpadła mu w ręce. Wracając z jednego z placów budowy, zauważył na poboczu młodego chłopaka, który łapał stopa. Oczywiście zatrzymał się i zaproponował podwózkę. Był to 18-letni David Cram, który uciekł jakiś czas temu z domu i nie miał stałego miejsca pobytu. Nie miał też żadnego celu podróży. Po prostu chciał się przemieścić do najbliższego miasta. Kiedy tak jechał, David powiedział, że szuka w sumie pracy, a John oczywiście zaproponował mu ją. To było jak manna z nieba dla tego zagubionego młodego człowieka. A wisienką na torcie było to, że Gacy zaproponował Davidowi, że może zamieszkać u niego, póki sobie czegoś nie ogarnie. Czego można chcieć więcej?
Początek ich współpracy był super. Jak zawsze, John był czarujący, pomocny i ogólnie świetny gość. Praca była ciężka, ale David był zadowolony z wynagrodzenia, plus mieszkanie w pięknym domu. Ale wszystko zmieniło się, kiedy David miał urodziny. John postanowił uczcić dziewiętnastkę chłopaka i nawet przebrał się w swój kostium pogo. Było bardzo miło. Jedli i pili, aż obydwaj mieli już mocno w czubie. I wtedy dynamika się zmieniła całkowicie, bo John spróbował sztuczki, która mu nie wyszła poprzednio. Wyciągnął nagle kajdanki i założył je Davidowi, a kiedy upewnił się, że są zapięte, złapał za łańcuch i zaczął miotać Davidem jak kukłą. Chłopak przestraszył się i zaczął się wyrywać. To po raz kolejny zaskoczyło Johna. Plus alkohol i nagle okazało się, że John stracił równowagę, gdy David się mocniej szarpnął i przewrócił się, co dało natychmiastową przewagę Davidowi. Gacy był wściekły i odgrażał się, że David nie ma pojęcia, z kim on ma do czynienia. Ale chłopak miał dosyć, dlatego znalazł kluczyki w kieszeni, uwolnił się i poszedł spać. Jak on zasnął, nie mam pojęcia, ale przez kolejny miesiąc pracowali i mieszkali razem, zachowując się, jakby do niczego nie doszło. Choć David zawsze był czujny w jego obecności i to uchroniło go przed kolejnym atakiem. Jakiś miesiąc po incydencie urodzinowym, David obudził się i zobaczył, że Gacy stoi w jego sypialni. Zanim chłopak zdążył zareagować, Gacy rzucił się na niego i chciał go obezwładnić, ale David był młody i silny i przede wszystkim zwinniejszy niż otyły Gacy. Wyrwał się i powalił Johna na ziemię. Trzymał go tak, dopóki Gacy nie opadł z sił i nie odpuścił. Ale chłopak nie położył się już spać. Wiedział, że nie może tam zostać, tym bardziej, że Gacy stał w sypialni chłopaka bez majtek, co było dowodem jego intencji tej nocy i zapewne poprzedniego ataku. O świcie opuścił dom Johna i odszedł. Gacy, choć zły, uznał tę porażkę jako kolejną lekcję. Wiedział również, że chce mieć kolejnego współlokatora i szybko takiego znalazł. 18-letni Michael Rossi zamieszkał w tej samej sypialni co David. Nie ma wiele informacji na temat tego, jak przebiegały relacje między Gacym i Michaelem. I już pewnie się zastanawiacie, więc po co w takim razie wspominam o nim w ogóle, skoro wszystko wskazuje na to, że nie wnosi on nic do opowieści. Jasne, mogłam ominąć ten krótki wątek, tylko że chciałam coś pokazać. Uzmysłowić wam, drodzy słuchacze. Mianowicie fakt, jak dobrze Gacy ukrywał swoją drugą twarz. Naturę drapieżnika i niebezpiecznego człowieka. Na zewnątrz był ulubieńcem wszystkich. Szanowany, kochany i popularny. Odnosił wielkie sukcesy jako przedsiębiorca i szacuje się, że gdyby przeliczyć jego majątek i wartość firmy na dzisiejsze pieniądze, to Gacy byłby multimilionerem. Miał potężnych przyjaciół, obracał się wśród bogatych i wpływowych. I to nie on zabiegał o ich aprobatę. To oni do niego lgnęli. Politycy, przedsiębiorcy, nawet sławy. Każdy kochał Johna Wayne'a Gacy'ego. Nikt nawet nie podejrzewał, że za zamkniętymi drzwiami był niebezpiecznym i obrzydliwym typem. A fakt, że Michael zamieszkał z nim zaraz po tym, jak David się wyprowadził, było idealnym przykładem, że nikt nie brał pod uwagę, że Gacy jest potworem. I nawet jeśli gdzieś wypływały jakieś informacje, plotki, że coś się dzieje, reakcja była naturalnie taka, że nikt nie wierzył. Bo jak to? John? Niemożliwe, przecież to dusza człowiek. Dlatego tak długo działał on bez wykrycia. W 1978 roku John Wayne Gacy miał około 36 lat i wszystko toczyło się dobrze dla niego. Biznes kwitł i właśnie znalazł kolejnego klienta. Właściciel apteki chciał przemodelować swój sklep i zaprosił Johna, aby ten obejrzał lokal i ocenił potencjalny projekt. Wtedy John zauważył 15-letniego Roberta Prista, który pracował w tej aptece. Od razu chłopak wpadł mu w oko, a Gacy zaczął planować, jak się do niego zbliżyć. Zagadał więc właściciela apteki na temat pracy w jego sklepie, o zarobkach i takie tam. Oczywiście mówił bardzo głośno, aby Robert wszystko słyszał. Kiedy właściciel powiedział, ile płaci swoim pracownikom, Gacy stwierdził, że to rozbój, że on płaci 5 razy więcej.
Naturalnie przykuło to uwagę nastolatka. Kto nie chciałby zarabiać 5 razy tyle? Około godziny 9 po Roberta przyjechała mama, żeby zabrać go do domu. Chłopiec wyszedł do niej i podekscytowany powiedział, że jakiś przedsiębiorca budowlany chce z nim pogadać o pracy, więc mama powiedziała, żeby szedł, a ona poczeka. Po 15 minutach kobieta zaczęła być niecierpliwa. Mieli przecież plany, więc chciała pośpieszyć syna. W domu czekała na nich reszta rodziny, bo mieli zaplanowaną uroczystą kolację z okazji urodzin mamy. Ale kiedy weszła do apteki, Roberta nigdzie nie było. Spanikowana wróciła na parking, ale tam również nikogo nie było. Wróciła do domu i natychmiast wezwała policję. Zamiast świętować urodziny, składała zeznania i zgłaszała zaginięcie syna. Naturalnie podjęto sprawę bardzo szybko i rozpoczęto śledztwo. W pierwszej kolejności funkcjonariusze udali się do apteki, aby porozmawiać z właścicielem. Skonfrontowano informacje, jakie otrzymali od matki chłopca, że miał on podobno rozmawiać z jakimś budowlańcem na temat pracy. I właściciel potwierdził, że tak. Był tego wieczoru w sklepie Gacy w sprawie przebudowy lokalu i to na pewno musi chodzić o niego. Naturalnie policjanci wiedzieli, kim jest John Wayne Gacy. Każdy wiedział. Zanim nazwisko Gacy wypłynęło, policja naturalnie brała pod uwagę porwanie jako główną teorię. Chłopak był zżyty z rodziną, więc raczej ucieczka nie wchodziła w grę. Dlatego, kiedy pojawiło się nazwisko, mimo że z miejsca uznali, że to będzie ślepy strzał, wpisali je w wyszukiwanie. Mimo że publicznie Gacy był czysty jak łza, w policyjnych rejestrach wszystko było widoczne i od razu ujrzano wszelkie podejrzenia, aresztowania oraz wyrok skazujący. Alarmy w głowach policjantów eksplodowały. Robert może być potencjalnie w rękach gwałciciela. Natychmiast wysłano detektywów do niego do domu, a kiedy otworzył drzwi, wyglądał na zrelaksowanego i zadowolonego z widoku policjantów. Natychmiast zaprosił ich do środka i zapewnił, że odpowie na wszystkie pytania. Oczywiście potwierdził, że był w aptece poprzedniego wieczora i że rozmawiał z właścicielem, ale zaprzeczył, że miał coś do czynienia z zaginięciem Roberta. Stwierdził, że nawet nie zauważył chłopaka, nie rozmawiał z nim i nie ma pojęcia, co mogło się z nim stać. Powiedział, że później wrócił do apteki, bo zostawił tam swój notatnik, ale wtedy już nie widział ani nie rozmawiał z chłopakiem. Wyraził swój żal, ale stwierdził, że w sumie nic więcej nie może powiedzieć. Policjanci wysłuchali wszystkiego uważnie, ale jakoś nie czuli się usatysfakcjonowani, bo po co chłopak miałby okłamywać matkę, że idzie na rozmowę w sprawie pracy? Zapytali więc, czy Gacy uda się z nimi na posterunek, żeby złożyć porządne zeznania. Ale John odmówił. I w sumie mógł, ale wyglądało to jednak trochę podejrzanie. Szybko wyjaśnił, że jego wujek umarł i musi jechać na pogrzeb. Ale pojawi się w komisariacie i odpowie na wszystkie pytania w innym terminie. Nawet stwierdził, że postara się przyjechać jeszcze dziś, ale późnym popołudniem. Kiedy zapytali, czy może mniej więcej powiedzieć, o której godzinie to by mogło być, Gacy na nich naskoczył. Zapytał, czy nie mają szacunku do zmarłych i kazał im opuścić dom. Policjanci zdziwili się, ale odjechali. Jednak mieli większe podejrzenia po tej interakcji. John pojawił się na komisariacie, ale o mało ludzkiej porze, bo była około 2:30 w nocy. Już sama pora była dziwna, ale stan w jakim był jeszcze dziwniejszy. Cały pokryty był błotem i wyglądał jak wrak człowieka. Zapytany, co się stało, stwierdził, że miał wypadek samochodowy, ale nie chce o tym gadać. Zabrano się więc do roboty. Czy zaczęto ponownie pytać o przebieg zdarzeń podczas jego pobytu w aptece, gdzie ostatni raz widziany był Robert. Gacy w sumie powtórzył to, co mówił poprzednio, czyli że był w aptece, ustalał szczegóły roboty, a następnie wyszedł. Potem wrócił po swój notatnik i tyle. Nie widział chłopaka i z nikim innym nie rozmawiał. Policjanci zapytali więc, skąd wiedział, że to akurat w aptece był jego notes, a nie na przykład na innym projekcie. John od razu wyjaśnił, że właściciel apteki zadzwonił i powiadomił go o tym, dlatego ten pojechał. I tu policja zaczęła być czujna, bo aptekarz twierdził, że po wyjściu Gacy'ego już z nim więcej nie rozmawiał. Ale niczego nie dali po sobie poznać. Dali możliwość Gacy'emu, żeby opowiedział wszystko, co chciał i jak chciał.
Traktowali go z szacunkiem, słuchali jego żartów, a kiedy skończył, powiedzieli, że w sumie mają już wszystko i są mu bardzo wdzięczni za pomoc i poświęcony czas. John wyszedł z posterunku przekonany, że wszystko już jest załatwione, że teraz policja skupi się na innych rzeczach, bo przecież on jest niewinny. Ale policja nie była tak głupia, jak myślał Gacy. Oni wyłapali kłamstwo Johna i zaczęli się zastanawiać, po co on w ogóle kłamał. Przecież to taka mało istotna część opowieści. Równie dobrze mógł ją pominąć zupełnie. Więc może to małe kłamstwo związane było z dużo większym? Dla policji Gacy był porywaczem i byli przekonani, że gdzieś przytrzymuje Roberta i trzeba jak najszybciej dojść do prawdy. 2 dni po tej dziwacznej rozmowie policja pojawiła się przed domem Gacy'ego. Bez zapowiedzi, a w ręku mieli nakaz przeszukania. Był 13 grudnia 1978 roku. John był w szoku. Nie miał zupełnie czasu, aby się przygotować, cokolwiek ukryć. Musiał ich wpuścić bez gadania. Choć nie odnaleziono Roberta, policja natrafiła na wiele innych, nazwijmy to, ciekawszych rzeczy, które stawiały Johna w coraz to gorszym świetle. Wymienię je teraz bez zbędnych opisów. Pistolet kaliber 6 mm, kilka podrobionych odznak policyjnych, kilka praw jazdy należących do młodych mężczyzn. Sygnet upamiętniający zakończenie szkoły średniej z 1975 roku z wygrawerowanymi inicjałami JAS. Wiele różnych rekreacyjnych narkotyków, dużo magazynów pornograficznych, 2 książki, których fabuła była o miłości między starszym mężczyzną a nastolatkiem, 45-centymetrowe dildo, wow, zawodowo, bieliznę i niebieską kurtkę, które zdecydowanie nie były w rozmiarze Gacy'ego, oraz paragon z apteki, w której pracował Robert. Ten ostatni dowód był bardzo ważny, bo pokazywał, że Gacy kłamał. Skoro rozmawiał tylko z właścicielem, to jakim cudem zrobił zakupy? Kasjerem był Robert, więc musieli rozmawiać. Okej, może naciągane, ale jednak kłamał, bo dwukrotnie twierdził, że nigdy nie rozmawiał z chłopakiem. Nawet nie widział go w sklepie tego popołudnia. Policja postanowiła przyjrzeć się Gacy'emu jeszcze bliżej. Zaczęto od jego firmy, ponieważ najwięcej czasu poświęcał jej właśnie. Szybko rzuciło się w oczy jedno nazwisko. Charles Anthony Hatula. Jego ciało zostało odnalezione 23 maja 1978 roku w rzece Pecatonica niedaleko Chicago. Jako przyczynę zgonu uznano utonięcie, ale nikt nie miał pojęcia, jak do tego doszło. Ale w świetle podejrzeń ciążących na Johnie, to połączenie było jeszcze bardziej obciążającego, ponieważ mężczyzna pracował u Johna w firmie. Ale nadal nie wiadomo było, gdzie jest Robert i o co tak naprawdę podejrzewają Johna Gacy'ego. Mieli za to dużo do przeanalizowania, bo rzeczy, jakie znaleźli i zabezpieczyli w jego domu, było sporo. Uwagę śledczych przykuł sygnet z inicjałami. Udano się więc do szkoły, która go wydała, i okazało się, że najprawdopodobniej należał on do Johna Alana Szyca, który, nie do wiary, zaginął w styczniu 1977 roku. Tych zbiegów okoliczności było trochę za dużo. Złożono wniosek do sądu o ustalenie 24-godzinnej obserwacji Gacy'ego. Trzeba było zobaczyć, co on kombinuje. Ale John szybko zauważył radiowozy wszędzie, gdzie tylko się pojawiał. Policja nie była jakoś super subtelna i bardzo go to irytowało. John był święcie przekonany, że i tym razem uda mu się wywinąć, i podjął próbę rozkochania w sobie policjantów, którzy go obserwowali. Podchodził do nich, zagadywał, przynosił jedzenie i zapraszał nawet do domu na drinka. Oczywiście odmawiali mu tego ostatniego, bo to było zupełnie niestosowne. Ale Gacy starał się rozładować napięcie, chcąc zdobyć ich przychylność. Wtedy uznaliby, że nie ma go o co podejrzewać. No i w sumie nie dziwię się, że tak chciał się ratować. W końcu od lat potrafił prześlizgnąć się wszędzie dzięki swojemu urokowi i umiejętnościom manipulacyjnym. Ale kiedy nie osiągnął zamierzonego celu,
Zmienił taktykę i zaczął składać skargi na policję, że padł ofiarą nagonki z powodu swoich koneksji i sympatii politycznych. Ale to nie przeszło, więc znowu zmienił taktykę. Skoro oni mu utrudniają życie, to vice versa. Zaczął o różnych porach dnia i nocy jeździć bez celu, wiedząc, że zawsze jakiś radiowóz będzie jeździł za nim, i tak wyprowadzał w pole policję, zmuszając ich do bezcelowego pościgu, by po kilku godzinach wrócić pod dom. A po wyjściu z auta machał policjantom, żeby ich jeszcze bardziej wkurzyć. Nie znienawidźcie mnie, ale to trochę epickie mieć takie jaja. W czasie, kiedy Gacy bawił się w kotka i myszkę z obserwującymi go policjantami, inny zespół przyglądał się dalej jego życiu. Rozpoczęto przesłuchania osób z jego otoczenia, którzy mogli rzucić jakieś światło na tego pełnego sprzeczności człowieka. Funkcjonariusze zrobili kawał dobrej roboty i dotarli m.in. do chłopców, którzy zamieszkali u Gacy'ego, na przykład Davida Krama. Pamiętacie? Tego autostopowicza, którego John próbował dwukrotnie zgwałcić, kiedy chłopak u niego mieszkał i pracował. Co prawda nigdy nie zgłosił tego na policję, ale teraz powiedział wszystko, do czego między nimi doszło. Przypomniał sobie również jeden incydent, który w tamtym momencie David uznał za nieistotny, ale teraz? Mianowicie pewnego dnia Gacy przyniósł mały upominek. Taki wewnętrzny żart, bo David wiecznie się wszędzie spóźniał. Prezentem okazał się zegarek. David zapytał, skąd ten zegarek. Na co John odparł: od trupa. Wtedy uznał to za jeden z dziwnych żartów Johna. Już nawet zaczął się do nich przyzwyczajać, ale w tej chwili może jednak było coś na rzeczy? Kolejną sprawą, jaką David wyznał policji, był fakt, że przez praktycznie cały czas, kiedy mieszkał u Gacy'ego, ten dawał mu dodatkowo płatną pracę polegającą na kopaniu podziemnych tuneli pod domem. Jako powód podał potrzebę lepszego odwodnienia terenu wokół domu, czy coś w tym stylu. David nie zadawał więcej pytań, w końcu dostawał kasę za pracę. To, co się będzie interesował. Śledczy byli bardzo zaskoczeni tym, co usłyszeli od Davida, a największą ciekawością były te wykopki pod domem. Zupełnie nie mieli pojęcia, że coś takiego istnieje, i podczas pierwszego przeszukania nie zajrzeli tam. Dom nie posiadał piwnicy. Nikt nawet nie wpadł na to, żeby zajrzeć pod dom, mimo wszystko. Następną osobą, z którą porozmawiano, był Michael Rossi, który zamieszkał z Gacym po tym, jak David się wyprowadził, i on również opowiedział o kilku dziwnych incydentach, które nie były niepokojące wtedy, ale w innym kontekście stawały się wręcz straszne. Raz na przykład przyjechał do domu zupełnie nowym autem, a na pytanie Michaela, skąd wziął taki wózek, on w sumie nie miał żadnej konkretnej odpowiedzi. Ale do tego jeszcze wrócimy później. Podobnie jak David, Michael również kopał pod domem i Gacy był bardzo dokładny, jeśli chodziło o położenie tych rowów. Niepokojąco przypominały w sumie wymiarami doły, jakie kopie się, aby pochować zwłoki. Dodatkowo miał zalewać otwory wapnem, palonym wapnem, które po styczności z wodą stawało się bardzo żrącą substancją. Podejrzane. Wapno często używane jest, aby pozbyć się ciała ludzkiego. Ale z drugiej strony Gacy był budowlańcem. Na co dzień pracował z wapnem, między innymi, więc to mogło uzasadniać, że miał go pod dostatkiem i ciągle używał. David i Michael dostarczyli sporo nowych informacji, które bardzo potwierdzały podejrzenia, ale nadal to były tylko poszlaki. Trzeba było szukać dalej. I następny zaczęto badać paragon, który znaleziono u Gacy'ego. Znajdował się on wewnątrz niebieskiej parki, jaką znaleziono u niego w domu. Jakimś sposobem, którego nie odkryłam niestety, wybaczcie. Policja doszła, że paragon de facto nie należał do Johna, a do niejakiej Kimberly Myers, siedemnastolatki, która również pracowała w aptece razem z Robertem. Policja zaprosiła ją więc na rozmowę i zapytano ją, jakim cudem jej paragon znalazł się u Gacy'ego w domu. Ona powiedziała, że nie wie, ale w dniu zaginięcia Roberta pracowali przez jakiś czas razem. Ona musiała wyskoczyć na chwilę na dwór, więc pożyczyła kurtkę Roberta, bo ta była pod ręką. Później po powrocie kupiła sobie coś, wsadziła paragon do kieszeni i odwiesiła kurtkę na kołeczku. Paragon więc nie należał do Johna, ale teraz policja wiedziała, że Gacy
posiadał parkę należącą do zaginionego Roberta Prista. A to było zdecydowanie lepszym dowodem niż ten kawałek papieru. Śledczy ciągle prowadzili obserwację Johna, którego zachowanie było coraz dziwniejsze. Pierwsze, co rzucało się w oczy, to fakt, że całkowicie przestał o siebie dbać. Nie mył się, nie zmieniał ubrań. Maska miłego sąsiada opadła i ludzie nie mogli poznać Johna, który teraz nie witał się z nikim albo wręcz warczał na ludzi, jak się do niego odezwali. 18 grudnia John Wayne Gacy nie wytrzymał dłużej presji, jaką wywierała policja obserwującego. Wsiadł w samochód i pojechał prosto do swojego prawnika. Na miejscu wylał wszystkie żale i razem z adwokatem stworzyli pozew do sądu, w którym żądali od policji 750 000 dolarów zadośćuczynienia za inwigilację i wszystkie szkody, jakie z tego tytułu poniósł. Był pewny swego, tylko że nie wiedział, że w tym samym czasie policja napisała wniosek o kolejne przeszukanie jego domu. Uno reverse. Nieświadomie rozpoczął się wyścig z czasem, ponieważ Gacy złożył swój pozew i dostał datę pierwszego posiedzenia 22 grudnia. Policja miała zatem zaledwie 3 dni na przeprowadzenie swoich procedur i żeby nadal móc go obserwować. Trzeba było złapać go na jakimś podejrzanym zachowaniu, choć w tej chwili wszystko było dla nich podejrzane. Ale musiało to być coś poważniejszego niż niemycie się. Nie aresztują go pod zarzutem śmierdzenia. Okazja nadarzyła się w sumie szybko, bo Gacy, podbudowany tym, że złożył swój pozew i w jego mniemaniu wszystko zaraz się skończy, wyszedł do policjantów stojących pod jego domem w wyjątkowo dobrym nastroju. I po raz enty zapytał, czy mają ochotę wejść na drinka. Zawsze odmawiali, ale tym razem powiedzieli tak. Ku zdziwieniu, ale i uciesze Gacy'ego. Poszli więc za gospodarzem i rozpoczęli rozmowę. Oczywiście nie było to żadne przesłuchanie. Ogólnie rozmawiali o wszystkim. Przy okazji rozglądali się uważnie. Liczyli, że coś im wpadnie w oko, coś ważnego, ale nic takiego nie widzieli. Kiedy był najwyższy czas, żeby wyjść, jeden z policjantów powiedział, że musi skorzystać z ubikacji. Poszedł, zrobił swoje, a kiedy spuścił wodę, pomieszczenie napełniło się dzikim smrodem, którego nie da się pomylić z niczym innym. To nie było szambo, tylko zapach śmierci, rozkładu ludzkiego ciała. Policjant znał doskonale ten zapach, więc jak tylko opuścił mieszkanie, powiadomił centralę o tym, co odkrył. Powstało pytanie, jak podczas poprzedniego przeszukania nikt tego nie poczuł? Ano dlatego, że nikt nie korzystał z toalety i nie aktywował bańki smrodliwego powietrza. Wiedziano, że może i w domu niczego nie ma, ale pod domem to już zupełnie coś innego. Ryzyko, że smród pochodzi z ciała Roberta było duże, więc naciskano na ten nakaz. Ale to dziwaczne postępowanie miało kolejny zwrot. 20 grudnia John pojechał znowu do swojego adwokata, który był przekonany, że chce z nim porozmawiać na temat pozwu, jaki złożyli i rozprawy, jaka ma się odbyć za 2 dni. Ale jak tylko John wszedł do gabinetu, poprosił adwokata o drinka alkoholowego. Było to dość dziwne, bo było bardzo wcześnie, jeszcze przed południem. Ale stan, w jakim Gacy był, sprawiły, że nie odmówił, tylko nalał chłopu porządną porcję. Kiedy wlewał w siebie kolejne porcje whisky, prawnik siedział i czekał na rozwój sytuacji, ale to, co nastąpiło później, na pewno się tego nie spodziewał. Po chwili w gabinecie Gacy był już dość mocno wstawiony. Zapewne popijał już od dłuższego czasu. Ale nagle wskazał na gazetę leżącą na stoliku, gdzie na pierwszej stronie widać było zdjęcie Roberta Prista i powiedział: Ten chłopak nie żyje, a jego ciało jest w rzece. Zanim adwokat zdążył zareagować w jakikolwiek sposób, John Wayne Gacy rozpoczął swoją wielogodzinną spowiedź na temat zdrady, kłamstwa, wykorzystania seksualnego i morderstw. Wszystko, czego się dopuścił przez lata w tajemnicy przed wszystkimi. Przyznał się, że zamordował wielu nastolatków i młodych mężczyzn, których określał jako prostytutki czy włóczęgów. Nazywał się sędzią, ławą przysięgłych i egzekutorem. Opisał w szczegółach, jak zwabił bądź porwał każdego z tych chłopców, zgwałcił ich, zamordował, a następnie ukrył ich ciała pod podłogą domu.
tam, gdzie David i Michael kopali doły. Ogólnie stwierdził, że pod jego domem jest jedna wielka zbiorowa mogiła. Natomiast swoje ostatnie 5 ofiar musiał wrzucić do pobliskiej rzeki, bo po prostu zabrakło mu już miejsca pod domem. Twierdził, że nie pamięta żadnego z morderstw. Mówił, że stracił świadomość i kiedy budził się rano, znajdował w sypialni zwłoki nastolatka bądź młodego mężczyzny bez kompletnej wiedzy, jak i kiedy doszło do zabójstwa. Ale wiedział, że będzie lipa, więc grzebał ciała pod domem, żeby nikt się nie dowiedział. W trakcie tej spowiedzi adwokat był w tak ciężkim szoku, że nie wypowiedział ani jednego słowa, a Gacy gadał i gadał i gadał, aż padł nieprzytomny. Był tak zmęczony i pijany, że padł jak trup i nie dało się go ocucić. Jego adwokat rozumiał wagę tej sytuacji. Wezwał więc psychiatrę, który miał przyjechać następnego dnia i przeprowadzić z nim badanie. Jedyne co pozostało, to czekać aż Gacy się obudzi. Trwało to wiele godzin, ale kiedy w końcu doszedł do siebie, sprawiał wrażenie, że nie bardzo wiedział, co on tam robi i co się wydarzyło. Adwokat poinformował go o wszystkim, co zaszło przed jego omdleniem, a Gacy siedział jak słup soli. Kompletnie zszokowany. Twierdził, że nie pamięta nic, co się wydarzyło i że w ogóle coś powiedział. Ale w sumie to była tylko poza. Zdawał sobie sprawę, że wydał na siebie wyrok, że jego adwokat powie wszystko policji. Dlatego stwierdził, walić to. I tak idę na dno, więc się zabawię po drodze. Nie miał zamiaru czekać na psychiatrę, który już był w sumie w drodze. Wstał i wyszedł bez słowa. Myślę, że Gacy nie zdawał sobie sprawy z tego, co to jest tajemnica adwokacka i jak ona działa. Gdyby wiedział, nie doszedłby do takich wniosków, bo jego adwokat nie mógł o niczym powiedzieć policji. Ale John już od dawna nie myślał racjonalnie. Wyszedł z biura prawnika i udał się do samochodu, wiedząc, że nadal jest obserwowany. Postanowił urządzić sobie ostatnie przedstawienie. Zamierzał zagrać na nosie obserwującym go policjantom. A co? Ruszył więc przed siebie i jechał. Po drodze zatrzymał się na stacji benzynowej i wręczył młodej kasjerce spory worek marihuany, twierdząc, że koniec jest blisko i że ludzie, którzy go śledzą, dziś go zabiją. Myślę, że dziewczyna miała pełno w gaciach, ale on dał jej worek i wyszedł. Wszystko robił na oczach policji. Wiedział, że w sumie to oni szukają dowodów morderstwa, a nie posiadania narkotyków, więc testował ich cierpliwość. Kolejne kroki Gacy skierował do domu swojego najlepszego przyjaciela, Ronalda Roda. Postanowił, że czas się pożegnać z najbliższymi. Kiedy przyjechał pod jego dom, pobiegł prosto do środka i jak tylko zauważył Ronalda, rzucił mu się w ramiona. Mężczyzna był zaskoczony. Owszem, przyjaźnili się, ale nie byli zbytnio uczuciowi, a na pewno nie przytulali się. Z miejsca Ron wiedział, że coś jest bardzo niedobrze, ale zdecydowanie nie spodziewał się tego, co miał usłyszeć od Johna. Gacy puścił przyjaciela i zaczął historycznie płakać. Między spazmami powiedział: byłem złym chłopcem. Zabiłem 30 osób. Plus, minus. Nie czekał na reakcję Rona, po prostu odwrócił się na pięcie i wymaszerował z mieszkania tak szybko, jak się w nim pojawił. Ruszył dalej na swoją misję. I kolejnymi osobami, z którymi zapragnął porozmawiać, byli dwaj chłopcy, którzy u niego mieszkali: David i Michael. Policjanci, którzy go obserwowali, nie odstępowali go na krok i później zeznali, że Gacy zachowywał się jak szalony. Podczas jazdy ciągle sięgał po różaniec wiszący na jego przednim lusterku. Wyglądało, jakby się modlił, bo choć nie było słychać, co mówił, policjanci zeznali, że ciągle coś gadał do siebie. W tej części nie udało mi się dobrze zrozumieć, ale jakimś cudem Gacy zorganizował spotkanie z chłopakami i razem udali się do jakiejś restauracji, czy tam do knajpy, coś w tym stylu. Policjanci nie widzieli, co działo się wewnątrz, ale po pewnej chwili cała trójka wyszła razem i wsiedli do auta Davida Krama. Zgodnie z tym, co później mówił David, Gacy kazał im jechać do biura innego adwokata. Miał ich bodaj 3, a z tym miał umówione spotkanie. Dojechali na miejsce i John zażądał, żeby zaczekali na niego, bo trzeba go będzie zawieźć w kolejne miejsce. Podczas gdy był na zebraniu, David podszedł do policjantów, którzy ich śledzili i powiedział, że Gacy właśnie przyznał się jemu i Michaelowi do tego, że zamordował co najmniej 30 osób.
To było to, na co czekała policja. Kazali chłopakom zachować się w miarę normalnie i nadal robić to, co każe im Gacy. Oni będą ich pilnować, ale chcą dalej wiedzieć, co ten wariat kombinuje. David się zgodził i wrócił do auta. Niedługo później Gacy wrócił również. Powiedział, żeby zawieźli go w kolejne miejsce. Był nim cmentarz, a Gacy poszedł na grób ojca, przy którym usiadł. Jego zachowanie było naprawdę dziwne. Bujał się w przód i w tył, mówił coś coraz głośniej. W pewnym momencie wręcz krzyczał. Policjanci zaczęli dodawać wszystko, co dziś się wydarzyło, do siebie i zrozumieli, że Gacy jest na misji samobójczej i że cały dzisiejszy dzień to jedno wielkie pożegnanie. Skontaktowali się więc z przełożonymi i poinformowali ich o swoich podejrzeniach. Byli przekonani, że przed końcem tego szalonego dnia Gacy odbierze sobie życie. Dlatego dostali zielone światło, aby go aresztować. Ewidentnie policjanci, którzy byli świadkami jego upadku, wiedzieli, co robią. Uznali, że aresztują go pod zarzutem rozprowadzenia narkotyków. Pamiętacie? Widzieli, jak Gacy dał kasjerce paczkę marychy? Tym sposobem będą mieli czas, żeby z nim porozmawiać i uniemożliwić mu odebranie sobie życia. Ale tym samym zatrzymanie nie będzie związane z obserwacją, którą Gacy zaskarżył, co otwierało drzwi policji do wykonania należytego przeszukania, jak tylko otrzymają na nie zgodę. Tak więc zrobili. Aresztowali go na cmentarzu i zawieźli na komisariat. Kiedy siedział już w swojej celi, detektywi odpowiedzialni za sprawę zaginięcia Roberta Priesta przyszli do Johna i poinformowali go o tym, że otrzymali właśnie nakaz przeszukania jego domu. Tym razem będą szukać pod nim. Tam, gdzie David i Michael kopali dla niego te dziwne doły. I że oni wiedzą, że zapewne znajdą tam ciało Roberta. Nie wiem, na co liczyli mówiąc mu o tym, ale reakcja Gacy'ego jak zawsze nie zawiodła. John oznajmił, że nie znajdą go pod domem, ale za to natknął się na inne ciało. Powiedział, że wiele lat temu zabił młodego chłopca, w samoobronie oczywiście, i ze strachu przed konsekwencjami zakopał go pod garażem. Choć wyznanie było szokujące, to w sumie nie zrobiło wielkiego wrażenia na detektywach. Oni i tak już słyszeli, że Gacy przyznał się do 30 morderstw. Pewnie znajdą więcej pod tym domem niż ciało jednego nieszczęśnika. Nikt nie spodziewał się, że John, który wiedział, że kwestią czasu jest to, kiedy policja wróci na kolejne przeszukanie, postanowił utrudnić wszystkim zadanie jak tylko się dało. Przed swoim szalonym rajdem wyłączył pompę odprowadzającą wodę z miejsc, które były narażone na zalanie, takich jak przestrzeń pod domem. Natychmiast woda zaczęła się zbierać, tak jak na to liczył właściciel. Niezły pomysł, trzeba przyznać, tylko że wystarczyło włączyć pompę i poczekać kilka godzin, żeby wszystko było jak należy. Więc brawo za kreatywność, ale ujemne punkty za wykonanie. Trzeba było zniszczyć pompę. To by wydłużyło czas i może zniszczyłoby więcej dowodów. W czasie, kiedy odpompowywano wodę, postanowiono ponownie przeszukać wnętrze domu. Liczono, że teraz, wiedząc czego szukają, znajdą coś, co potwierdzi, że Gacy mordował w domu. Ale w sumie niczego nie znaleziono. Pierwsze przeszukanie ujawniło tyle, że znając kontekst sprawy, pewnie te przedmioty okażą się wystarczające. Ale na największe skarby liczono pod domem. I nie mylili się. Kiedy tylko osuszono pomieszczenie, do środka wszedł jeden technik. Daniel Gentry. Miało największe doświadczenie w pracach wydobywczych. Chciał na spokojnie wszystko obejrzeć i zaplanować kolejne kroki. Pierwsze co zrobił, to zmierzył pomieszczenie. Miało ono 9 na 11 metrów. Później wybrał pierwszy punkt. Najdalej w rogu i zaczął kopać. Wystarczyło kilku minut, żeby Daniel odkrył skamieniałą ludzką rękę z wystającą kością. Była mała. Na pierwszy rzut oka mogła należeć do dziecka. Daniel krzyknął do pozostałych, żeby natychmiast aresztowali Gacy'ego pod zarzutem morderstwa i powiedział, że piwnica jest chyba pełna dzieci. Drugą osobą, jaka weszła do pomieszczenia, był policyjny fotograf, który miał dokumentować wszystko, ale również pomóc kopać. On również ledwo ruszył ziemię, a ukazała się mała kość. Później okazało się, że była to noga.
To bardziej utwierdziło Daniela w przekonaniu, że całe pomieszczenie wypełnione jest ludzkimi ciałami, bo fotograf zaczął kopać po przeciwnej stronie. Pierwsze dwa ciała, jakie odnaleziono, były w sumie samymi szkieletami, a rozkład do takiej postaci często trwa lata, więc powstaje pytanie, jak długo te ciała tam były? Od jak dawna Gacy rzeczywiście mordował? Odkrywanie kolejnych szło bardzo szybko, ale policja zdała sobie sprawę, że to zadanie będzie trudniejsze niż im się wydawało. Nie tylko ciała pokrywały całą powierzchnię wzdłuż i wszerz, ale również były zakopane jedno nad drugim. A to, że były tak ciasno upakowane i jak na razie praktycznie odnajdywano same kości, oddzielenie ich od siebie będzie bardzo trudną i żmudną robotą, bo trochę wymieszały się wszystkie między sobą. To był prawdziwy horror. Masowa mogiła pełna kości, w większości małych dzieci. Teraz może nam się to wydawać nie aż takie straszne, ale wyobraźcie sobie, co musiało się dziać w tamtej chwili w głowach policjantów pracujących nad wydobyciem tych ciał. Myślę, że takie rzeczy zmieniają człowieka, pozostają z nimi na zawsze. W trakcie prac w domu funkcjonariusze udali się do Johna, żeby powiadomić go o tym, co do tej pory odnaleziono pod jego domem. Zabrali go do pokoju przesłuchań i powiedzieli, że nadal kopią, ale do tej pory odnaleziono już kilka ciał. Zostanie on oskarżony o wiele morderstw, ale Gacy jak zawsze nie zawodzi. Zupełnie nieporuszony, powiedział, że w sumie to się tego spodziewał i jest gotowy, żeby oczyścić atmosferę. Generalnie sprawiał wrażenie człowieka, któremu wielki ciężar spadł z serca. Zapewne ciążyło mu to wszystko już bardzo i teraz czuł ulgę, że może wreszcie przyznać się do tego, co zrobił i co robił przez wiele lat. 22 grudnia 1978 roku John Wayne Gacy usiadł i ze szczegółami opowiedział detektywom to, co robił przez ostatnie kilka lat, czyli mordował chłopców i młodych mężczyzn, a przynajmniej tyle, ile zapamiętał. Twierdził, że przez ostatnie 30 lat zamordował co najmniej 30 osób, które znajdował w różnych miejscach: Chicago, Lombard, Uptown, Lakeview, Bensonville. To były miejsca w stanie Illinois, ale przyznał się również, że porwał chłopca z Kalamazoo w Michigan oraz z Hammond w Indianie. Były to miejsca, w których miał zlecenia budowlane i tam poznał swoje ofiary. Choć był w stanie podać dużo informacji na temat poszczególnych morderstw, o których zaraz wam opowiem, nie umiał podać imion. Przynajmniej większości z nich nie umiał sobie przypomnieć. Ja będę używać ich imion, ponieważ policji udało się z czasem zidentyfikować większość z jego ofiar. Choć podczas przyznania się do winy w większości nazywał ich chłopak i ewentualnie opisywał ich wygląd. Do dnia dzisiejszego 5 ofiar nadal nie zidentyfikowano. Cofnijmy się więc w czasie, prawie 7 lat, do dnia, kiedy John Gacy dokonał swojego pierwszego morderstwa. Doszło do niego 3 stycznia 1972 roku. John dopiero co wyszedł z więzienia i zaczął się już spotykać ze swoją przyszłą żoną Carol. Ale 2 stycznia brał udział w jakiejś rodzinnej uroczystości. Sam. I późną nocą wracał do domu. Mijał właśnie dworzec autobusowy, kiedy zauważył siedzącego przed budynkiem młodego chłopca. Był sam na dworze. Było bardzo zimno. I był styczeń w Chicago. Pogoda straszna. Chłopcem tym był 16-letni Timothy Jack McCoy, którego Gacy nazwał w trakcie swojej rozmowy jako Greyhound Boy. Nie pamiętał jego imienia i nazwiska. Tim nie był bezdomnym, choć mogło się tak wydawać. Po prostu odwiedzał przyjaciół na święta w Chicago i miał właśnie wracać do domu w Nevadzie. Ale autobus miał dopiero rano i musiał czekać przed budynkiem. Choć nie wiem, dlaczego rodzina nie przywiozła go, czy tam znajomi, bezpośrednio na odpowiednią godzinę. Ale nieważne. Chłopak siedział w mrozie i zwrócił uwagę przejeżdżającego Johna. Ten twierdził, że zrobiło mu się żal zmarzniętego nastolatka i chciał mu pomóc. Ale my wiemy przecież i policjanci też, że kierował się zupełnie czymś innym. Zobaczył samotnego chłopca, który był idealnym kąskiem dla niego.
Gacy powiedział, że podjechał do chłopaka i zapytał, czy nie potrzebuje pomocy. To wtedy dowiedział się o tym, że czeka na autobus, więc zaproponował mu, że może mu pomóc i mogą zrobić przejażdżkę po mieście, aby czas mu minął szybciej i mógł się ogrzać. Zaproponował również, że zabierze go na jakieś śniadanie, na co Tim oczywiście przystał. Był już tak zmarznięty, że był gotowy na wszystko. Wsiadł więc do samochodu tego obcego faceta i zdał się na jego łaskę. Ale Gacy zrobił dokładnie to, co obiecał. Jeździli kilka godzin po mieście, zajechali na kawę i naprawdę miło im się rozmawiało. Tylko że on już wiedział, że nie odstawi od tak tego chłopaka. Nie chciał się z nim tak szybko rozstawać. Polubił go. Zaproponował, że zabierze go do siebie do domu, gdzie chłopak prześpi się jeszcze chwilę. Zjedzą coś i później zawiezie go na autobus. Timothy do tego czasu również polubił Gacy'ego. Zaufał mu. Był miły i pomógł mu w potrzebie. Dlatego zgodził się bez wahania. I takim sposobem Tim trafił do domu klauna. Następnego dnia rano John twierdził, że obudził się i zobaczył, że w jego sypialni stoi Tim. Jest wyraźnie czymś wkurzonym. A do tego w ręce trzymał duży nóż, który był uniesiony już do ataku. Gacy twierdził, że chłopak rzucił się na niego i chciał go dźgnąć, ale John zrobił unik w ostatniej chwili, choć nóż zdążył dostać jego przedramię. Nawet pokazał policjantom bliznę na potwierdzenie swojej wersji. Potem mówił, że wszystko potoczyło się bardzo szybko. Zwarli się w starciu na śmierć i życie i udało się Johnowi obezwładnić Tima. I zamknął go w garderobie. Ale chłopak wykopał drzwi na oścież i dalej kontynuował atak. Wtedy Gacy złapał leżący na ziemi nóż, przewrócił Tima i zaczął pchać nożem na oślep. Twierdził, że to adrenalina i instynkt. Po jakimś czasie się ocknął, ale Tim już nie żył. Albo, uściślając, prawie nie żył. Bo Gacy powiedział, że zmęczony położył się koło chłopaka i słyszał jego rzężenie. Ostatnie tchnienia, jakie z siebie wydawał. Jak na razie wszystko, co powiedział John, wyglądało na samoobronę. Do momentu, kiedy przyznał, co stało się na koniec. Albo może inaczej to ujmę. Zgodnie z jego słowami, rzeczywiście bronił się, czyli został zmuszony do tak drastycznego działania. Ale to, co opisał jako ostatni akt tej rzeźni, zmieniło zupełnie kontekst. Powiedział, że kiedy tak leżał koło konającego szesnastolatka, sprawiało mu to przyjemność. Poczuł największe w życiu podniecenie, więc podniósł się i ejakulował na umierającego Timothy'ego. Wtedy zrozumiał, że śmierć to najwyższa forma spełnienia dla niego. Nigdy nie będzie już w stanie dojść tak mocno. Zżyk po stokroć. Gacy podniósł nóż. Umył go i poszedł zanieść do kuchni. Ale wtedy serce stanęło mu w piersi. Na stole zobaczył jajka, szynkę, chleb. Na kuchence stała już patelnia, a w kubkach parowała świeża kawa. I wtedy pojął, że Timothy wcale nie chciał go zabić. On był w trakcie szykowania im śniadania. Zapewne w podziękowaniu za pomoc i gościnę. I choć twierdził, że był zrozpaczony, kiedy pojął swój błąd, nic nie zmieniało już faktu, że był mordercą i musiał pozbyć się ciała Tima. Dlatego resztę dnia poświęcił na pogrzebanie ciała chłopca obok domu. Na wierzch wylał beton i miejsce jego pochówku stało się później fundamentami pod garaż, który sam zbudował przy domu. Garaż, który później stał się miejscem kolejnych zbrodni. Można by pomyśleć, że skoro tak bardzo podobało mu się zabicie tego młodego chłopaka, nawet jeśli miał chwilowe wyrzuty sumienia, zaraz zabierze się za następne. Ale nie. Odczekał 2 lata, zanim zamordował ponownie. W styczniu 1974 roku udusił kolejnego młodego chłopca. Niestety jest to jedna z 5 niezidentyfikowanych ofiar. Po tym jak go zabił, upchnął jego ciało w szafie, która stała niedaleko jego łóżka i przez kolejne kilka dni spał w nim razem z żoną, koło powoli rozkładającego się ciała chłopaka. Kiedy zaczęło przeciekać z szafy i kapać na dywan, Gacy postanowił, że pozbędzie się ciała i wtedy poprosił, aby David Cram zaczął kopać pod domem. Tam postanowił, że schowa ciało.
Zanim podobnie zamordował, minęło znowu około 1,5 roku, ale tym razem wiedział, że jeśli dojdzie do podobnej sytuacji, że nie będzie mógł pogrzebać ciała natychmiast, musi jakoś zabezpieczyć je przed przeciekaniem. Najbardziej ciekło z ust i nosa, dlatego po zamordowaniu wpychał chłopcom szmaty do ust. Tak na wszelki wypadek. Ogólnie rzucało się w oczy, jak rozkręcał się w swoich zbrodniach. Pierwsze oddzielały naprawdę spory czas, ale pod koniec zabijał nawet raz w tygodniu. Zupełnie jakby był uzależniony od tego. Euforia starczała na coraz krócej. Trzecią ofiarą był pracownik Gacy'ego, John Budkowicz, który miał 18 lat. John zalegał chłopakowi 2 tygodnie wypłaty i chłopak postanowił zapytać, o co chodzi. Gacy zaprosił go do domu i tam mieli porozmawiać i rozwiązać ten problem. Siedzieli i pili alko i bardzo szybko młody, drobny chłopak upił się niemiłosiernie. Gacy wtedy zaczął się wygłupiać i powiedział, że zna magiczną sztuczkę z kajdankami. Potrafi się z nich wydostać sam. Zademonstrował i zaproponował, że może go tego nauczyć. Pijany chłopak zgodził się i nagle wylądował ze spiętymi rękami za plecami. Udało mu się nareszcie obezwładnić swoją ofiarę tak jak chciał. Poprzednie próby, pamiętacie, skończyły się porażką. Teraz miał go w garści. Pchnął chłopaka na ziemię i usiadł mu na klatce piersiowej. W ten sposób chciał go udusić, ale trwało to za długo, więc po paru minutach dołączył ręce i ścisnął mu szyję tak mocno, że chłopak w końcu dokonał żywota. Był w trakcie zaciągania ciała do garażu, kiedy usłyszał, że jego żona Karol właśnie zaczęła otwierać drzwi wejściowe. Spanikował i upchnął chłopaka w dole, jaki wykopał w innym celu. Ale trzeba było schować kłopot. Oczywiście upiekło mu się, ale rodzice Johna martwili się o syna, który nie wrócił z pracy tego dnia. Zgłosili jego zaginięcie na policję i oczywiście poszli porozmawiać z Gacym na ten temat, bo w dniu zniknięcia był w pracy i widział się z szefem. Ale Gacy udał głupa. Nawet był bardzo zmartwiony i zaoferował pomoc w poszukiwaniach. Brano pod uwagę wersję, że Budkowicz uciekł. Tylko że kilka dni po zaginięciu odnaleziono jego samochód i dokumenty leżące wewnątrz. To był znak, że ucieczka raczej była mało prawdopodobna, bo przecież nie zostawiłby najważniejszych rzeczy. Dlatego rodzice chłopca byli pewni, że stało mu się coś złego. Zapewne najgorsze. Ale również przypomniał im się fakt, że ich syn miał tego dnia, kiedy zaginął, porozmawiać ze swoim szefem. Udali się więc do niego po raz kolejny i zapytali, czy widział ich syna. A on przyznał, że tak, że rozmawiali na temat zaległej wypłaty i miał mu tego dnia zapłacić. Ale nie przyszedł już na umówioną godzinę, żeby odebrać czek. Rodzice chłopaka nie uwierzyli mu. Wielokrotnie mówili, że od Casey'ego wyczuwali złą energię. Zgłaszali ten fakt na policję wielokrotnie, ale nikt ich nie chciał słuchać. Mówili przecież o Super Johnie, Pogo Klaunie. Gacy był w swoim prime i każdy go uwielbiał. Woleli wierzyć, że chłopak wpadł w jakieś kłopoty i tyle. Trzecie morderstwo pokazywało również, że jedyną motywacją dla Gacy'ego nie był seks i żądza. Tu ewidentnie chciał się pozbyć problematycznego pracownika, który upomniał się o pieniądze. Nie wspomniał nigdy, że wykorzystał go seksualnie. To właśnie po zabójstwie Johna Budkowicza Gacy powiedział Karol, że więcej nie będzie z nią sypiał. Upewnił się już, że pociągają go tylko i wyłącznie młodzi chłopcy, a nie kobiety. Zaczął wtedy jeździć po mieście nocami i szukać partnerów seksualnych. Młodych, najlepiej bezdomnych, którzy byli w stanie szybko mu ulec. I to, jeśli pamiętacie, ostatecznie doprowadziło do rozwodu Johna i Carol, bo wielokrotnie widziała, jak przyprowadzał do garażu bardzo młodo wyglądających chłopców. Po tym, jak stał się znowu singlem, prędkość jego zbrodni przyspieszyła niesamowicie. Miał nareszcie dom dla siebie i nie musiał się stresować, że ktoś go nakryje. Jego pierwsze 3 zbrodnie miały naprawdę długie odstępy czasowe, natomiast kolejne 30 popełnił w zaledwie 2 lata. Ale jak to możliwe, że żaden z sąsiadów nic nie zauważył czy nie usłyszał? A właśnie to nie było tak do końca.
Po fakcie, kiedy wszystko eksplodowało, ludzie zaczęli łączyć fakty i okazało się, że było wiele znaków na niebie, że mieszkają koło Zwyrola. Ale w tamtym czasie opinia Gacy'ego działała na jego korzyść. Nawet jeśli coś wydało się podejrzane, każdy sobie to tłumaczył w jakiś racjonalny sposób. Przecież to niemożliwe, że John Wayne Gacy robi coś złego. Przecież pozował do zdjęć z pierwszą damą, urządzał przyjęcia, na które przyjeżdżały grube ryby, a sam był najmilszym człowiekiem pod słońcem. Więc jeśli coś słyszano bądź zauważono, każdy odwracał głowę i szybko zapominał o tym, co chyba widział lub słyszał. Choć opinia, na jaką pracował latami, nadal go chroniła, ludzie rzeczywiście zauważyli zmianę w jego zachowaniu po tym, jak Karol odeszła. Stał się bardziej zestresowany. Jego rutyna poszła w las. Sąsiedzi widzieli, że wychodzi z domu o różnych godzinach, często w środku nocy, a później odsypiał w dzień. To było naprawdę dziwne, bo przecież John wcześniej bardzo przykładał się do pracy, do budowania swojej firmy. Potrafił pracować po 15 godzin dziennie, ramię w ramię ze swoimi pracownikami, a teraz potrafił nie pójść do pracy kilka dni z rzędu. Ale to, co najbardziej było widoczne, to to, że opuścił się w swojej działalności jako pogo i paczes, co kochał i za co był kochany. Ale znowu, ludzie tak bardzo go lubili, że sami sobie usprawiedliwiali jego dziwne zachowanie. To, co najlepiej przedstawia bierność sąsiadów i jakiś czar na nich rzucony przez Gacy'ego, to fakt, że już po aresztowaniu ludzie opowiadali sobie, że w sumie wielokrotnie słyszeli w nocy krzyki dochodzące z domu Johna. Czasem na tyle głośne, że budziły sąsiadów i ich całe rodziny. Jednak nikt nigdy niczego nie zgłosił. Każdy, mimo że ciarki przechodziły po plecach na ten dźwięk, uznał, że Gacy urządził kolejną szaloną imprezę z chłopakami z pracy. Czwarta ofiara była pierwszą, po którą Gacy pojechał z czystym zamiarem zwabienia, zgwałcenia i zamordowania. Wcześniejsze jakoś tak wyszły, ale miesiąc po rozwodzie, kiedy czuł się całkowicie wolny, zaplanował z premedytacją swoje łowy. Wyruszył do Chicago i jeździł chwilę po mieście, aż zauważył stojącego na chodniku 18-letniego Daryla Samsona. Było w nim coś, co przykuło uwagę Johna. Podjechał więc i zagadał chłopaka. O czym rozmawiali? Nie mam pojęcia, ale pogawędka poszła w takim kierunku, że chłopak zdecydował się wsiąść do auta i pojechać z Gacym. Ale kiedy wrócili do domu, John przeprowadził swój plan perfekcyjnie. I do rana Daryl był martwy. Skończył zapakowany pod domem. Miesiąc później Gacy wyruszył na kolejne łowy. 14 maja 1976 roku 15-letni Randall Refet zaginął. Wracał ze szkoły i nigdy nie dotarł do domu. Policja jeszcze nie zdążyła rozpocząć poszukiwań, kiedy otrzymano kolejne zgłoszenie z dokładnie tej samej okolicy, że 14-letni Samuel Stapleton również nie dotarł do domu. Gacy porwał obydwu, zabrał do domu, wykorzystał i zamordował. Chłopcy przebywali w jego domu razem jeszcze żywi. Zrobił z pierwszym to, co zamierzał na oczach drugiego. Potem zajął się tym, który został. Na koniec pogrzebał ich razem, w jednym dole pod domem. Uznał, że to, czego doświadczyli, związało ich więzią i dlatego powinni zostać już zawsze razem. Tu przyznam, że ta informacja wywarła na mnie wielki wpływ. Często drobne szczegóły jakoś tak mocniej kopią mnie w głowę i zostają na dłużej. Ten zdecydowanie jest taki. Zaledwie 3 tygodnie później, 3 czerwca 1976 roku, Gacy zaliczył siódmą ofiarę. Był nim 17-letni Michael Lawrence Bonin. Wykorzystał go i udusił kablem, a później upchnął jego ciało pod podłogą sypialni dla gości. Tej sypialni, w której nocowali jego pracownicy, między innymi Michael i David, lokatorzy, o których wam już wspominałam. W tamtym pokoju często nocowali chłopcy, którzy pracowali dla Gacy'ego, ale przede wszystkim jego ofiary, które zanim je zabił, często spały kilka godzin w łóżku nad ciałem Michaela.
ciągu kolejnych 4 tygodni zamordował aż 6 chłopców. Ósmą ofiarą stał się 16-letni William Huey Carroll Jr. Gacy nie powiedział za wiele o nim, co można odebrać jako fakt, że zabójstwa tak mu spowszedniały, że nie odróżniał już swoich ofiar od siebie. Następny był James Byron Hickinson. Również skończył w podpiwniczeniu jak większość jego poprzedników. Zaledwie dzień po tym, jak zamordował Jamesa, Gacy uderzył ponownie. 10. ofiarą stał się Rick Louis Johnston 6 sierpnia 1976 roku. Kolejne 3 ofiary nie zostały zidentyfikowane, ale wiadomo, że zostały porwane i zabite między sierpniem a październikiem 1976 roku. Ofiary numer 14 i 15 byli przyjaciółmi, których Gacy zabrał wspólnie i tak samo ich zamordował. 16-letni Kenneth Ray Parker i 14-letni Michael M. Mariano wracali ze szkoły i nigdy nie wrócili już do domu. Odnaleziono ich w podpiwniczeniu domu Gacy'ego. Zaledwie 2 dni później 19-letni pracownik Johna, William George Bundy, również podzielił los poprzednich. Tempo, w jakim Gacy mordował, było zastraszające. Coraz bardziej zaczynał przypominać spray killer niż seryjnego zabójcę. Pamiętacie różnicę? Omawiałam wam ją w odcinku o maniakach z Dniepropietrowska. Dla tych, którzy jeszcze nie słuchali odcinka, polecam, ale przypomnę tylko, że spray killer zabija ciągiem wiele ofiar. Często w ciągu jednego lub kilku dni i nie ma tak zwanego cooling period, czyli czasu na ochłonięcie, czerpanie gratyfikacji z morderstwa. Co właśnie ma miejsce w przypadku seryjnych. Ich morderstwa mają odstępy między sobą, kiedy zabójca napawa się swoim dziełem i szykuje się do kolejnego. Gacy narzucił takie tempo, że okresy między poszczególnymi zabójstwami były coraz krótsze. Szedł jak czołg i nadal nikt go o nic nie podejrzewał, a miał na koncie już 17 ofiar. Mniej więcej na przełomie listopada i grudnia 1976 roku Francis Wayne Alexander, 21-letni pracownik Johna, zaginął bez śladu. Oczywiście wiemy, gdzie był. Jego los podzielił również kolejny pracownik, George John Godzik, który swoją pracę zaczął od kopania swojego własnego grobu pod domem Johna. Tylko po to, żeby zaledwie 2 tygodnie później, bo w połowie grudnia, skończyć w nim. Zabójstwo tego 17-latka było pierwszym, które mogło przerwać serię Gacy'ego. Rodzice chłopaka, zgłaszając zaginięcie syna, powiedzieli policji, gdzie dokładnie Gregory wybierał się w dzień, kiedy zginął. Szedł do domu swojego szefa Johna Wayne'a Gacy'ego, żeby robić jakieś prace budowlane na jego posesji. Naturalnie, kiedy Gregory nie wrócił, pierwsze miejsce, gdzie zaczęli go szukać, był dom Gacy'ego, ale ten zapodał im dziwaczną historyjkę. Mianowicie powiedział, że chłopak od dawna zwierzał się mu, że jest bardzo nieszczęśliwy w domu. Nawet wielokrotnie płakał i mówił, że musi odejść, żeby nareszcie żyć pełnią życia. Był przekonany, że musi odejść. Dlatego po skończonej robocie u Johna oznajmił szefowi, że czuje, że dziś jest ten dzień. Pożegnał się i odszedł. Dla rodziców chłopaka to był jakiś nonsens. Według ich wiedzy Gregory nie był smutny i zdecydowanie nie było żadnych kłopotów w domu mogących pchnąć go do ucieczki. Jednak Gacy miał wielki dar do manipulowania ludźmi. Był tak przekonywujący w tym, co mówił, że ci kochający rodzice uwierzyli, że ich syn był nieszczęśliwy i wolał zwierzyć się swojemu szefowi ze swojego bólu niż im i uciec. Posunął się nawet do tego, że już po tej rozmowie skontaktował się z Godzikami i powiedział, że otrzymał wiadomość od Gregorego, który twierdził, że jest bezpieczny i szczęśliwy. Zrozpaczeni rodzice uwierzyli Johnowi. Wiadomość, że ich syn jest zdrowy i szczęśliwy, dała im pewnego rodzaju ukojenie. Ale Gregory tak naprawdę leżał martwy pod domem Gacy'ego, a jego rodzice siedzieli w salonie dokładnie nad nim, kiedy przyszli go szukać. Następny na liście Johna stał się John Alan Szyc. Miał 19 lat, kiedy spotkał na swojej drodze mordercę.
Nie wiem, jak dokładnie doszło do tego spotkania, ale w trakcie rozmowy wyszło, że Szyc ma do sprzedania samochód, co Gacy przyjął bardzo entuzjastycznie, bo ona akurat szukał nowego auta. Jaki wspaniały zbieg okoliczności, prawda? Zwabił więc chłopaka do siebie do domu pod pretekstem podpisania dokumentów i zapłaty, ale jak tylko weszli do domu, Gacy zmienił swoje zachowanie, jakby ktoś przełączył mu jakiś pstryczek. Praktycznie natychmiast zrzucił się na Szyca i zaczął go dusić. W momencie, jak życie opuszczało biednego chłopaka, w pokoju dla gości spał Michael Rossi. To był dokładnie ten czas, gdy wynajmował on u Gacy'ego pokój. Rano, kiedy wstał, zauważył nowy samochód stojący pod domem. Pamiętacie? A gdy zapytał, skąd Gacy go ma, on nie umiał jasno odpowiedzieć. Coś tam brzdęknął, ale nie wyjaśnił. To właśnie był samochód Johna Szyca, który leżał już w ziemi pod domem. Ostatecznie auto trafiło właśnie do Michaela, który jeszcze przez kolejny rok jeździł nim, kompletnie nie wiedząc, że jest to auto ofiary morderstwa. Pamiętacie jeszcze sygnet, który policja odnalazła podczas pierwszego przeszukania domu Gacy'ego? Ten z wygrawerowanymi inicjałami. Boom, dokładnie. Należał właśnie do niego, Johna Alana Szyca. Te dwa bliskie wykrycia morderstwa wytrąciły lekko Johna z przeświadczenia, że jest bezkarny i siadł na dubsku na około 2 miesiące. Ale już w marcu, dokładnie 15 marca 1977 roku, uderzył ponownie. Tego dnia 20-letni John Steven Prestige wracał do domu z restauracji po wieczorze spędzonym z grupą przyjaciół, ale nigdy nie dotarł na miejsce. Gdyby nie fakt, że Gacy przyznał się do porwania go, policja raczej nie rozwiązałaby zagadki jego zaginięcia, ponieważ ta sprawa praktycznie od początku stała się zimna. Nie było żadnych śladów ani świadków. Chłopak był i go nie było. Puf. W tym czasie zaczynało już brakować miejsca w podpiwniczeniu. Gacy zaczął wkładać ciała do tych samych grobów, pogłębiając niektóre, żeby zmieścić kolejnego biedaka. W tym czasie zabił kolejny raz. I to jest następna niezidentyfikowana ofiara, niestety. Smuci mnie to bardzo, przyznam szczerze, że ten chłopiec, którego wiek określono między 17 a 21 lat w chwili śmierci, miał przecież rodzinę, przyjaciół, marzenia i plany na przyszłość. Ktoś go szukał, czekał na niego i tęsknił, a on skończył jako bezimienny pod domem potwora. Po chwilowym zawahaniu Gacy odzyskał pewność siebie dość szybko, bo kolejne ofiary pojawiały się praktycznie co kilka dni. Generalnie podczas swojego przyznania się do winy stwierdził, że na tym etapie czuł się jakby był uzależniony od mordowania. Nie umiał już się powstrzymać. Potrzebował tego jak kolejnej działki, bo inaczej był na głodzie. Praktycznie każdy jego wypad kończył się tym, że zagadywał samotnych chłopców napotkanych podczas przejażdżki i szukał sposobu, jak zwabić ich do auta. Do każdego robił awanse seksualne i często dochodziło do zbliżeń za zgodą chłopaka. Ci mieli większe szanse na przeżycie, bo choć zabijał tak często, nie każdy z jego licznych partnerów czy gości kończył w ziemi. Ci, co brali udział dobrowolnie w pikumiku, często opuszczali jego dom cali i zdrowi, choć nie zawsze. Ci, którzy się opierali, byli gwałceni i mordowani. Czy można uznać to za wzór jego postępowania? Modus operandi. No raczej tak, skoro i tak gwałcił chłopców, to nie chciał zostawiać świadków. Ale czy to był główny motyw? Nigdy tego tak Gacy nie przedstawił. Bardziej opisywał to jako część haju. Opór ofiary podniecał go tak bardzo, że szedł dalej i w trakcie ekstazy zabijał ofiarę. Przynajmniej ja tak to zinterpretowałam, słuchając jego wywodów czy czytając źródła. Ale na koniec i tak przecież wszystkiego się wyparł, więc kto go tam wie. Matthew Walter Bowman i Robert Edward Kilroy Jr. byli właśnie takimi chłopcami, których zwabił w swoje sidła i już nie wypuścił. Kolejny był John Andrew Movery. Jeszcze w tym samym miesiącu co dwaj poprzedni, czyli we wrześniu 1977 roku. Gacy był na fali. Szedł jak burza i mordował jak szalony. Przez kolejne 6 tygodni zaatakował aż 5 osób.
Russell Lloyd Nelson 21 lat, Robert David Winch 16 lat, Tommy Joe Bowling 20 lat i David Paul Talsma 19 lat. Ci, którzy nadal są ze mną i słuchają uważnie, zauważyli na pewno, że wymieniłam tylko 4 nazwiska, a mówiłam o 5 ofiarach. A to dlatego, że jeden z chłopców przeżył. Gacy wyjątkowo dobrze zapamiętał go i podczas przyznania się do winy podał dość dużo informacji na temat tej interakcji. Chłopak nazywał się Robert Donnelly i miał 19 lat. Gacy krążył po ulicach miasta jak co noc i zauważył Roberta idącego chodnikiem. Jakiś impuls pchnął go do tego, żeby od razu zmusić chłopaka, aby wsiadł do auta. John miał ze sobą rewolwer i wycelował chłopca, grożąc, że jeśli nie wsiądzie i nie pojedzie z nim, to zginie tu i teraz. Oczywiście, że posłuchał. Zabrał go do domu i wtedy rozpoczął się maraton tortur, który trwał godzinami. Na zmianę gwałcił Roberta i dusił, a kiedy chłopak był na krawędzi świadomości, Gacy przestawał i cucił biedaka, przedłużając jego cierpienie. Miał z tego wyjątkowo dużo przyjemności, dlatego tak dobrze zapamiętał wszystkie szczegóły, łącznie z imieniem i nazwiskiem chłopaka. Jedną z jego ulubionych metod było zanurzanie głowy Roberta w lodowatej wodzie i trzymaniu go tak długo, aż stracił przytomność. Potem go budził i tak w kółko. Chłopak wiedział, że nie ujdzie z życiem. Przestał więc błagać o wypuszczenie, ale teraz łaską dla niego była jak najszybsza śmierć. Dlatego błagał, aby Gacy zabił go jak najszybciej i skrócił jego męki. Nie miał pojęcia, że to uratowało mu życie. Gacy o dziwo poczuł przypływ żalu nad swoją ofiarą, a jego prośby podziałały na niego zupełnie odwrotnie. Postanowił, że daruje mu życie i go wypuści. Ryzykowne posunięcie, ale w tym momencie Gacy działał impulsywnie. Kompletnie nie myślał o żadnych konsekwencjach, więc kiedy poczuł przypływ współczucia, zadziałał i tyle. Wpakował więc wycieńczonego Roberta do auta i zawiózł go na jeden ze swoich projektów budowlanych. Wyrzucił chłopaka z auta i kazał milczeć. Inaczej znajdzie go i dokończy, co zaczął. To była jedyna ofiara, którą świadomie wypuścił. Oczywiście Robert był tak przerażony, że nikomu nic nie powiedział, ale po tygodniu nie wytrzymał nerwowo i poszedł na policję. Opowiedział wszystko, co mu się przytrafiło i podał nazwisko sprawcy. Naturalnie policja udała się do Johna, żeby zapytać o co chodzi, ale Gacy, jak zawsze przygotowany na wszystko, miał gotową historię uzasadniającą. Mianowicie oznajmił policji bez żadnego wstydu, że był z Robertem w związku, który polegał na tym, że Gacy był panem, a Robert jego seks niewolnikiem. Oczywiście wszystko odbywało się za zgodą Roberta, ale ostatnio Gacy znudził się chłopakiem i z nim zerwał, co wprawiło Roberta w rozpacz i wściekłość w tym samym czasie. Dlatego jego opowieść jest uzasadniona i to jest chęć zemsty na byłym kochanku i tyle. Po raz kolejny uwierzono mu. Policja całkowicie odrzuciła twierdzenia Roberta i przyjęła wszystko, co mówił Gacy, filar lokalnej społeczności i znany filantrop. Zrobił sobie miesięczną przerwę i wrócił do zabijania. William Wayne Kindred miał 19 lat, kiedy zginął 16 lutego 1978 roku. Druga ofiara, która spotkała na swojej drodze Gacy'ego i przeżyła również, przeszła piekło. Ale w odróżnieniu od Roberta nie wynikało to ze zmiany nastroju Johna i faktu, że pożałował ofiary, ale dlatego, że skończyło się już miejsce w podpiwniczeniu domu. Zaskoczył go ten fakt, a on nie przemyślał kwestii, jak pozbyć się ciała w inny sposób. Był nim 26-letni Jeffrey Rignall. John zwabił chłopaka do auta i jak zawsze zawiózł do swojego domu z kości. Tam godzinami torturował go, wykorzystywał i dalej torturował. Podduszał go, podtapiał, ale również polewał gorącym woskiem i robił wiele innych potworności. Wtedy skapnął się, że nie ma miejsca na jego ciało i wywiózł go daleko od domu. Zanim go wypuścił, uśpił go chloroformem. Dlatego, kiedy się chłopak ocknął, nie wiedział, gdzie jest i jak się tam znalazł. Udało mu się dotrzeć do domu jego dziewczyny i wszystko jej opowiedział. Wspólnie poszli na policję. I co? I nic.
Policja nie wszczęła nawet dochodzenia w tej sprawie. Nikt nic nie zrobił. Dlaczego? Dokładnie nie wiem, jak to się stało, że nikt nie zaczął łączyć wszystkich oskarżeń pod adresem Gacy'ego, choć ze względu, że atakował w różnych jurysdykcjach, to mogło mieć wpływ na to, że te sprawy nie połączono i umykały one oczom policji. To wywaliło ego Gacy'ego pod sufit. Teraz już miał pewność, że jest nie do powstrzymania i nikt mu nic nie zrobi. W jego oczach był nietykalny, a sprawiało to, że był jeszcze bardziej niebezpieczny niż kiedykolwiek. Timothy David O'Rourke był 30. śmiertelną ofiarą Gacy'ego. Standardowo zwabił go do auta, zabrał do domu, torturował, wykorzystał seksualnie, a następnie udusił. Ale problem z podpiwniczeniem nie zniknął. Nadal brakowało tam miejsca. John mimo to zabił Timothy'ego i teraz miał problem. Co zrobić z jego ciałem? I wtedy wpadł na kolejny genialny według siebie pomysł. Przecież niedaleko płynęła rzeka Des Plaines. To tam będzie wyrzucał ciała. Zawiózł więc Timotego i wrzucił do wody. Uznał, że nawet jeśli wypłynie gdzieś, zostanie uznany za utonięcie. Ale mimo tego, że teoretycznie był pewny siebie, Gacy przez kolejne tygodnie siedział przyklejony do telewizora i radia, nasłuchując wiadomości. Czy rzeka nie wyrzuciła jakiegoś ciała na brzeg? Ale nic nie było. Ponownie jego pewność siebie podskoczyła. Uznał, że Des Plains jest idealnym miejscem na pozbywanie się ciał. Ale minęło trochę czasu. Jego kolejne morderstwo miało miejsce dopiero w listopadzie 1978 roku. 19-letni Frank William Lindingin skrzyżował swój los z Gacym i przegrał. John wywiózł jego nagie ciało nad rzekę i zostawił tam, przekonany, że pozbył się kłopotu. Tylko tym razem Des Plaines nie była łaskawa. Ciało chłopaka wypłynęło tydzień później, wszczynając zamieszanie w okolicy. Gacy słyszał oczywiście o tym fakcie i czekał z zapartym tchem, co będzie dalej. Ale szczęście nadal go nie opuszczało. Koroner nie był w stanie ustalić przyczyny śmierci, więc uznano ją jako wypadek bądź nieznane zdarzenie i nie wszczęto żadnego śledztwa. James Mazzara, dwudziestolatek, zginął zaledwie tydzień po odnalezieniu ciała Franka. Wracał z kolacji dziękczynnej, kiedy napatoczył się Gacy. Uprowadził go, wykorzystał i zamordował, a ciało wrzucił do rzeki. Pozostał nam już tylko jeden chłopiec, od którego rozpoczął się upadek potwora. Klaun morderca dopadł go 11 grudnia 1978 roku. Do tego momentu wypierał się, że miał coś wspólnego z zaginięciem Roberta Priesta, ale skoro przyznał się do wszystkiego, to co będzie dalej kłamał? Opowiedział więc, co stało się z chłopcem. Tak jak podejrzewano, zagadał chłopaka i zaproponował mu pracę za dużo lepsze wynagrodzenie niż miał w aptece. Po tym jak Robert powiedział mamie, że idzie porozmawiać o nowej posadzie, Gacy zwabił chłopca do auta i pojechał z nim do domu pod pretekstem podpisania umowy. Na miejscu zrobił swoją ulubioną sztuczkę z kajdankami, na którą Robert się nabrał i stał się więźniem potwora. Wtedy Gacy zwrócił się do chłopaka i powiedział: Teraz cię zgwałcę i nic nie możesz na to poradzić. Robert płakał histerycznie, jak to relacjonował niewzruszony Gacy. Zabrał się za robotę, kiedy zadzwonił telefon i przerwał mu na chwilę. Aby uciszyć przerażonego Roberta, zacisnął mu na szyi linę, aby chłopak nie mógł wydawać z siebie dźwięków. Żeby był zajęty walką o oddech i odebrał. Była to jakaś rozmowa biznesowa. Nic szczególnie ekscytującego, jak twierdził John. Tylko zanim dobiegła ona końca, Robert udusił się w męczarniach. W tym miejscu Gacy zakończył przyznanie się do winy. Policja była w szoku. Ilość informacji i sposób, w jaki je podał, zmroziły ich, przytłoczyły tych, którzy musieli tego słuchać. Ale choć wszystko było logiczne i podane perfekcyjnie, to nie wystarczało. Trzeba było powiązać wszystko, co psychol z siebie wyżygał, z dowodami znalezionymi do tej pory. Na prośbę policji Gacy narysował plan podpiwniczenia i mniej więcej rozłożenie ciał dla porównania, czy w rzeczywistości te ciała się tam znajdują.
Na podstawie tej mapy przeprowadzono pełną akcję archeologiczną, która trwała miesiące. Aby przekopać wszystko i znaleźć każdy możliwy fragment, praktycznie rozebrano calutki dom Gacy'ego. A zadanie było niesamowicie ciężkie. Jak już raz wspomniałam, przez to, że zapakował ich tyle, czasem jedno na drugim, bardzo ciężko było stwierdzić, która kość należy do kogo. Więc proces identyfikacji był tak ciężki i długi. Jedno ciało zostało zidentyfikowane dopiero w 2021 roku, a jak już wielokrotnie powtarzałam, jeszcze 5 nadal czeka na nadanie im imienia i twarzy. Kiedy kolejne ciała były wydobywane i odkrywano ich tożsamość, dowiadywano się coraz więcej na temat ich śmierci. Oraz potwierdzano, że to, co Gacy mówił podczas przyznania się do winy, było prawdą. Mianowicie, pierwsza ofiara została zadźgana na śmierć i Tim był jedyną, która odeszła w krwawy sposób. Gacy nigdy nie powiedział, dlaczego nie użył nigdy więcej noża do zabijania. Czy nie lubił krwi, albo samego zadawania ran, ciężko stwierdzić, ale rzadko zdarza się, żeby seryjny morderca zmieniał sposób mordowania. Inne ofiary znajdowano z jeszcze owiniętymi wokół szyi materiałami, sugerując, że to było narzędzie zbrodni. Inne miały różne przedmioty wetknięte do odbytu, na przykład skarpetki zwinięte w kulkę, szmaty lub buteleczki po lekach. Ale to, co chyba najbardziej zdziwiło śledczych, to fakt, że kilka ciał nosiło ślady rozczłonkowania, co Gacy kompletnie pominął podczas wyznania winy. Przekopanie i odzyskanie większości ciał z posesji Johna Wayne'a Gacy'ego zajęło policji 3 miesiące. W marcu 1979 roku zakończono akcję. Do tego czasu dom i inne budynki na posesji Johna zostały zrównane z ziemią. Ostatnie 4 ciała również wydobyto z rzeki. Na samym końcu odnaleziono ciało ostatniej ofiary, 15-letniego Roberta Prista. Policja mogła nareszcie postawić konkretne zarzuty Johnowi. Oskarżono go o 33 morderstwa. Kiedy zapytano, czy to na pewno koniec i czy już wszystko zostało odnalezione, on odparł, że to już sami muszą się dowiedzieć. Przygotowanie procesu trwało długo, a w tym czasie Gacy siedział w areszcie. Chciano dowiedzieć się, jak mocno ten gość ma nawalone pod kopułą. Poddano go więc bardzo szczegółowym badaniom psychiatrycznym. Ponad 300 godzin spędził z różnymi specjalistami. Gacy chciał wykorzystać ten czas na to, żeby wyjść na najbardziej niepoczytalnego gościa, jak było to tylko możliwe. Stawał na głowie, bo stawka była wysoka. W stanie Illinois za swoje czyny groziła mu kara śmierci. Na bank taką dostanie. Obrał taktykę, żeby udowodnić lekarzom, że ma dysocjacyjne zaburzenia osobowości, czyli potocznie mówiąc, rozdwojenie jaźni. Twierdził, że ma 4 osobowości. Pierwsza to klaun, czyli ta wesoła, przyjazna postać. Był również budowlaniec, który był godnym zaufania i pracowitym człowiekiem. Był polityk, dojrzały, poważny i inteligentny. I ostatni był Jack Handley, którego Gacy nazywał również Zły Jack. To był kawał gagatka. Był homofobem i rasistą. Znieważał każdego, kogo uważał za niższego w hierarchii niż on, czyli w gruncie rzeczy większość ludzi tak postrzegał. Był bardzo agresywny w stosunku do prostytutek, czyli do mężczyzn o skłonnościach do innych mężczyzn. Nazywał ich ścierwem, a najbardziej nienawidził młodych chłopaków, którzy sprzedawali swoje ciało. John powiedział swojemu psychiatrze, że podczas wielogodzinnego przyznania się do winy on opowiadał o winach Jacka, a klaun, polityk i budowlaniec nie mieli z tym nic wspólnego. Ale jego próba nie powiodła się. Uznano, że to wszystko jest zbyt dobrze przemyślane i wygodne dla Gacy'ego. Nie wykazał żadnych innych symptomów towarzyszących tej bardzo ciężkiej do zdiagnozowania chorobie. Ale choć odrzucono tę wersję, uznano go za osobę cierpiącą na schizofrenię paranoidalną. Na podstawie diagnozy jego adwokaci uznali, że najlepszym rozwiązaniem będzie, jeśli Gacy nie przyzna się do winy z powodu swojego stanu zdrowia, że w trakcie tych lat, kiedy popełniał swoje zbrodnie, był w stanie psychozy i nie wiedział, co robi. Ale oczywiście prokuratura nie chciała się na to zgodzić.
Osoba chora psychicznie nie ma pojęcia, że robi coś złego. A co za tym idzie, nie starałaby się ukryć swoich zbrodni, a Gacy robił wszystko, żeby uszło mu to na sucho. To pozbywał się ciał, sprzątał mieszkanie. Tak schizofrenia nie działa. Kiedy drużyna prawna Gacy'ego wiedziała już, że wersja z wariatem nie przejdzie, chcieli wykoleić całe przyznanie się do winy i twierdzili, że wszystkie śmierci były przypadkiem. Zabawy łóżkowe, które poszły o krok za daleko. Erotyczna asfiksja. Udam bardzo profesjonalną i użyję specjalistycznej nazwy. Nie wiem, na co oni liczyli, że ktokolwiek uwierzy, że przypadkowe uduszenie podczas igraszek miłosnych mogło powtórzyć się 33 razy? Owszem, zdarzają się takie przypadki, ale po tym jednym razie mało jest prawdopodobne, że ktoś powtórzy taki błąd. W trakcie procesu było naprawdę wielu świadków, między innymi David Cram i Michael Rossi, jego dawni lokatorzy. Dwóch chłopców, którzy przeżyli jego atak. Nawet jego dawni pracownicy z KFC przyjechali, żeby powiedzieć o swoich interakcjach z Gacym. Przesłuchania były ciężkie i długie. Pytano o wiele szczegółów, a świadkowie zmuszeni byli przeżywać ponownie te straszne interakcje. Do takiego stopnia były ciężkie, że jeden ze świadków zwymiotował w trakcie składania zeznań. A Gacy siedział i śmiał się. Był zadowolony, mogąc słuchać i przeżywać po raz kolejny swoje zbrodnie. To przedstawienie trwało 1,5 miesiąca. I w początkowej fazie Gacy wyglądał na bardzo pewnego siebie. Był przekonany, że się wywinie, ale im dłużej proces trwał, tym bardziej bał się, że jednak przegra. Nie podobało mu się, jak został przedstawiony podczas trwania procesu i w 5. tygodniu zażądał nowego. Jako uzasadnienie podał, że według niego jego adwokat nie starał się wystarczająco i że to sprawiło, że został pozbawiony prawa do należytej obrony. Ale sędzia odpowiedział, że nie ma takiej opcji i Gacy zamknął się. Na koniec procesu prokurator nazwał Gacy'ego najgorszym ze wszystkich morderców i że przyniósł tyle dewastacji, że żadne znane katastrofy tyle zła nie wyrządziły, co on jeden. Na co obrona odparła, że John jest po prostu osobą w sidłach swoich impulsów, których nie jest w stanie kontrolować, że nic dobrego nie przyniesie skazanie go na więzienie czy na śmierć. Powinien być leczony. Ta przepychanka między obroną a oskarżeniem zakończyła się po 6 tygodniach i ława przysięgłych ruszyła na obrady. Ale już po 2 godzinach wrócili z wyrokiem. Winny wszystkich 33 morderstw. Ponownie udali się na naradę, aby zadecydować, czy kara śmierci jest odpowiednia, i tym razem również szybko dali odpowiedź. Tak. John Wayne Gacy miał oddać życie za 33, które odebrał. Datę śmierci wyznaczono na 2 czerwca 1980 roku, ale ostatecznie na wyrok czekał 14 lat. Wielokrotnie się odwoływał, co oddalało termin. W więzieniu wielokrotnie zmieniał wersję wydarzeń i twierdził, że jest niewinny, że został wrobiony w te wszystkie zabójstwa. Był bardzo popularny z oczywistych powodów i często udzielał różnych wywiadów. Rozpoczął również karierę malarską, a jego głównymi tematami były klauny. Stworzył on również serię obrazów pod tytułem Królewna Śnieżka i Siedmiu Krasnoludków. Malował też Elvisa i Jezusa. Po jego śmierci osiągały sporą wartość i powstał spór o to, kto ma czerpać z nich zyski. Stan Illinois chciał przyjąć zyski ze sprzedaży obrazów, uznając, że morderca nie powinien właśnie zarabiać na nich i na swoich zbrodniach. Ostatecznie wszystkie obrazy, jakie zostały sprzedane, spalono. Utworzono wielkie ognisko, gdzie publicznie wrzucano je do ognia. Ostatecznie egzekucję przeprowadzono 10 maja 1994 roku. Gacy do samego końca twierdził, że jest niewinny. Wypierał się wcześniejszego przyznania się i twierdził, że zabicie go nie przywróci nikomu życia. Jednak nie wzbudził niczyjego współczucia. Ostatnie dni spędził spokojnie. Jako ostatni posiłek otrzymał kubełek KFC, smażone krewetki, frytki i świeże truskawki. Godziny przed wykonaniem egzekucji Gacy wygłaszał dziwne i niepokojące stwierdzenia.
Między innymi, że wróci jako duch i będzie straszył wszystkich, którzy mu zawinili. Ale najbardziej znane są jego ostatnie słowa, czyli słynne pocałujcie mnie w dupę, które wypowiedział leżąc już na stole egzekucyjnym. Metodą pozbawienia go życia miał być śmiertelny zastrzyk. Jednak egzekucja nie poszła jak należy i jest to tak zwany botched execution. Podczas wykonywania egzekucji zepsuł się mechanizm przepływowy. To, co miało być sterylną i szybką procedurą medyczną, zmieniło się w trwający 18 minut chaos. Egzekucja odbywała się w Stateville Correctional Center. Miał dostać sekwencję trzech środków. Tiopental sodu na uśpienie, bromek pankuronium na zwiotczenie mięśni i zatrzymanie oddechu oraz chlorek potasu na zatrzymanie akcji serca. Problem pojawił się po podaniu pierwszego środka. Chemikalia wewnątrz przewodu weszły w reakcję i powstała galaretowata substancja, która zapchała przewód. Okazało się, że personel nie przepłukał rurki roztworem soli fizjologicznej między poszczególnymi dawkami. Awaria wywołała panikę i postanowiono, że zostanie zasłonięta kurtyna w oknie oddzielającym salę egzekucji od widowni. Ludzie byli zdenerwowani. Czekano ponad 10 minut na jakieś zakończenie. Ostatecznie zakończono egzekucję po wymianie rurki na nową, ale to, co miało trwać około 5 minut, trwało ostatecznie 18. Po egzekucji wyjęto mózg Gacy'ego. Chciano sprawdzić, co kryło się w jego głowie. Każdy oczekiwał jakichś zwyrodnień czy innych anomalii, ale badanie nie wykazało żadnych widocznych uszkodzeń czy chorób, a jego czyny nie miały żadnego podłoża biologicznego. Czyste zło. Sprawa Johna Wayne'a Gacy'ego jest jedną z najbardziej znanych spraw kryminalnych na świecie i miała olbrzymi wpływ na mieszkańców miasta Chicago. Zapewne jest jeszcze wiele rzeczy, o których nie wiemy i już się raczej nie dowiemy, ale jest wiele wątków, których nie udało się zbadać do końca. Między innymi fakt, że podejrzewano go o aż 45 morderstw oraz brano pod uwagę, że miał wspólników. A jedną z ciekawostek jest fakt, że w czasie jego mrocznej działalności pracował dla niego pewien mężczyzna, który sam kilka lat później zasłużył sobie na miano potwora. Był nim Robin Gecht, który stworzył tak zwany gang rozpruwaczy, o którym również możecie posłuchać na moim kanale. Ale ostrzegam, to jeden z najobrzydliwszych odcinków, jakie nagrałam. W tym miejscu zakończę ten odcinek. Och, wiem, że odcinek był długi, wyjątkowo długi, ale część z Was lubi, jak opowiadam długo i szczegółowo, więc mam nadzieję, że część z Was wytrzymała do końca. Bardzo serdecznie Wam dziękuję wszystkim, którzy zechcieliście wysłuchać tego odcinka. Jestem naprawdę Wam bardzo, bardzo wdzięczna. Przede wszystkim dziękuję wszystkim, którzy wspierają mój kanał i pozwalają mi rozwijać go. Naprawdę bardzo serdecznie Wam dziękuję i oczywiście tutaj wypisuję wszystkie osoby, które mnie wspierają. Po stokroć Wam jeszcze raz dziękuję. Będzie mi bardzo miło, jeżeli polubicie i udostępnicie film. To naprawdę bardzo również wspomoże rozwój mojego kanału. A ja zapraszam Was już na kolejny odcinek i na moje inne social media, gdzie możecie oczywiście serdecznie Was zachęcam do tego napisać do mnie, odezwać się, pogadać, poznać mnie. No i kochani, widzimy się w kolejnym odcinku. Pa!